Dobry wieczór, kochani. Byłem pierwszy. Haha. Dobry wieczór Państwu, moi drodzy. Jakiś chórek jeszcze zgodny. Dobry wieczór Państwu. Dół śpi, dół śpi. Dzień dobry. Dobry wieczór, bądź dzień dobry. Witamy po raz I teraz- pierwszy. Czekaj, witamy po raz pierwszy na naszych czwartkowych kolacjach Łukasza Kobierskiego. Proszę, dajcie łapkę w górę w ramach braw. Przywitajcie, bo będzie nam wrzucał dzisiaj bardzo dużo fajnych informacji. Mam Ja nadzieję, lekko dziękuję za zaanonsuję. zaproszenie. Czyli mogę pomilczeć. A ja- Super. Ja lekko zaanonsuję Łukasza, ponieważ jest on źródłem bardzo dobrych... Ty też bardzo możesz ciekawych, pomilczeć, przede wszystkim kapitanie. Dojdę i do tego punktu. Sprawdzonych informacji, jeśli chodzi o dyplomację międzynarodową. W tym się specjalizuje, ale nie tylko. Więcej kilka słów powie o sobie, natomiast my od dłuższego czasu najpierw, że go obserwowaliśmy, patrzyliśmy i czytaliśmy, co robił. W końcu były też okazje się poznać już jakiś dłuższy czas temu i wiemy na pewno, że z mądrą głową warto pogadać. To teraz Tak twój jest. głos. Okej, bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Tak jak już zostałem przedstawiony, nazywam się Łukasz Kobierski. Jestem jednym z współtwórców Fundacji Instytut Nowej Europy, gdzie głównie zajmujemy się tematyką spraw międzynarodowych. Ja również teraz wcześniej też pełniłem funkcję prezesa fundacji, ale też dyrektora programu Indo-Pacyfik i już od kilku czy nawet kilkunastu lat zajmuję się Azją, interesuję się tematem szczególnie Chin, polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa. Sporo czytam codziennie na bieżąco różnych ekspertów od tematów chińskich i azjatyckich, kilkadziesiąt newsletterów, także też gdyby była potrzeba, to mogę coś polecić, co warto czytać, albo w przyszłości możemy sobie zrobić jakiś przegląd chiński, gdybyście mieli ochotę. Oczywiście, to ja chciałem powiedzieć, że warto czytać ciebie przede wszystkim, bo bardzo dużo ciekawych informacji wrzucasz. Możecie go łatwo znaleźć na Twitterze, więc Tak, zapraszam. polecamy. Codzienna Ale też z dawka drugiej informacji, moim zdaniem najciekawszych z Azji, z 5-6 postów staram się wrzucać dziennie, już od 3 lat. Pawle? Ja chciałem powiedzieć, że Łukasz zaimponował nam wszystkim. Ma największy mikrofon i jako prezes, i w ogóle jako człowiek. No i myślę, że widzom też zaimponował, tak? Słuchajcie, no pełna profeska, tak? Tego właśnie oczekujemy od naszych gości, słuchajcie. Dzięki, Paweł. Mam nadzieję, że ten mikrofon w moim przypadku to nie kompleksy, bo nie jestem zbyt wysoki. A, no to jesteś tak jak kapitan i ja, bo my jesteśmy niscy. O, właśnie zdradziłem, tak? Mati jest wysoki bardzo. I w ogóle przystojny i... Wyrasta ponad poziom. No. Ej, bo zaraz znowu mi się kamera zmieni na różową, nie? Przestańcie. Easy. Tak, Przystrzyżemy. i Dario przyjdzie i ci zabierze tam ten, nie? To jest takie ryzyko, to prawda. Dobra. Moi drodzy, tytułem wstępu trzeba powiedzieć jedną rzecz. Skoro zaprosiliśmy Łukasza, to chcielibyśmy zahaczyć najpierw o tematy zdecydowanie indopacyficzne, dla co niektórych wschodnioazjatyckie, bo i Chiny będą lekko podane w konkretnie interesującym nas aspekcie, bo na takim spotkaniu to o samych Chinach i w całości to się nie da pogadać. Trochę to, co rzutuje, ten długi cień Chin rzucany na Europę, bo takowy jest. Próby wykorzystania tego chińskiego potencjału, jaki obecnie jest przez Rosjan, no ale w tym wszystkim najważniejsza rzecz to jest własna chińska gra, bo oni grają na swojej ilości fortepianów, ale grają dla siebie. Przede wszystkim i nade wszystko. A tu jest o czym zacząć mówić. W ostatnim czasie mieliśmy liczne wizyty. Aktywność dyplomatyczna Chin jest bezsprzeczna. Powiedziałbym, że na przestrzeni ostatnich 30 lat takiego okresu chińskiej aktywności w dyplomacji chyba nie dało się zauważyć i jednocześnie takiego poziomu skuteczności tych działań. O tym już trochę było mówione. Wspomnę chociażby Arabię Saudyjską, Iran, ich zbliżenie, parę innych rzeczy. I Chiny próbują teraz bardzo intensywnie
zajmować stanowisko takie, że należy ich słuchać w sprawach globalnych, nawet jeśli dotyczy to Europy, bo przecież nawet mieli własny plan na to, żeby doprowadzić do zakończenia działań wojennych na Ukrainie. A przecież są w Azji. Nie powinni mieć tego typu interesów w Europie, jednak je, jak to się nazywa, akcentują. Były wizyty rosyjskie na szczeblu najwyższym w Chinach, potem ministrowie obrony. Kolejne wizyty w Korei Północnej, przedstawiciela, prawda, resortu obrony Szojgu, gdzie wiadomo wszystkim, Korea Północna jest protektoratem chińskim, więc też była chińska delegacja. Później się okazuje, że i w drugą stronę potrafią być w Rosji wizyty północno-koreańskie, ale na niższym szczeblu. A teraz Li Shangfu, nowy minister, bo od niedawna, obrony Chin, jest właśnie na Białorusi, gdzie rozmawia i z Białorusinami, i z Rosjanami. A co się dzieje w tych samych dniach w innym miejscu z zaangażowaniem jeszcze wyższych przedstawicieli Chin? Tu już bym chciał naprowadzić ciebie, Łukaszu, żebyś ty to powiedział. Spróbujemy troszeczkę rozłożyć na czynniki pierwsze to, co się w tej chwili dzieje, to, co w tej chwili robią Chińczycy i o co im może chodzić. Dobrze, dzięki kapitanie, bardzo dużo wątków, tam też może jakieś polemiczne. Nie ma lekko. Tak, on dużo mówi. Będziemy go wyłączać jakby co. Okej, to może zacznę. Podnoś rękę i wtedy go wiesz tam. Okej. Pierwsza rzecz, bo pierwsza i ostatnia, o której powiedziałeś, to chyba chodziło ci nie o inne aktywności Chin, tylko jeszcze inne aktywności amerykańskie, tak? Bo to chyba chodzi ci o wizytę teraz prezydenta Korei Południowej i premiera Japonii w Stanach Zjednoczonych. Jutro dojdzie do tego spotkania, czyli jutro to jest w piątek, dla tych, którzy słuchają innego dnia. I prawdopodobnie takie są przecieki, że może zostać powołana wspólna inicjatywa w zakresie technologii i obrony. Też się mówi o tym, że może powstać pierwsza między tymi trzema graczami trójstronna gorąca linia do komunikowania się w czasie kryzysów. I ja już oczywiście czytałem jakieś komentarze chińskie na ten temat, to oczywiście to jest stały wątek wspominany przez chińskich ekspertów o azjatyckim NATO, że Amerykanie budują azjatyckie NATO, które nie można tworzyć NATO tutaj na naszym terenie, a poza tym to będzie prowadziło do wojen, tak jak to się dzieje teraz na Ukrainie, bo wina tego, że jest wojna na Ukrainie, to głównie należy do Stanów Zjednoczonych i to jest cały czas powtarzane, ta retoryka w ogóle się nie zmieniła. I nie zmienia. Dzisiaj też czytałem kilku ekspertów chińskich właśnie w kontekście wizyty Li Shangfu na Białorusi i w Rosji. To samo powtarzają. Musimy działać, dlatego że Amerykanie budują sobie nowy ład albo chcą utrzymać ten stary ład, więc my musimy być proaktywni, musimy działać także w Europie i budować tutaj sojusze z państwami, które mają, oni nie mówią wartości, tylko bardziej mówią, mają i inny sposób życia i inaczej chcą funkcjonować. I inne chcą mieć, a chodzi o co, chcą mieć po prostu inne władze, tak, które akurat im w tym momencie odpowiadają. Także jeśli chodzi o te wątki, to może tyle, że trzeba zwrócić uwagę, że Amerykanie moim zdaniem całkiem zgrabnie budują te sojusze na Indo-Pacyfiku od czasów prezydentury Bidena, bo gdy był Trump, to było to w rozsypce zdecydowanie. Próbował Trump budować sojusze jednostronne, 1 na 1 z państwami. To się nie udawało, bo on stawiał też wysokie wymagania, a Biden troszkę spuścił z tonu i jego administracja i widzimy, mamy jakieś sukcesy, mamy AUKUS, mamy Quad, mamy... Czy mógłbyś to troszeczkę te skróty rozwinąć, bo na tym kanale nie za często o tym mówiliśmy, więc widzowie mogą nie wiedzieć, o co chodzi. Dobrze, AUKUS to jest akurat taki tam akronim od 3 państw, które uczestniczą w tym sojuszu, w tym porozumieniu. To jest Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i to jest
było spore zaskoczenie, że udało się zbudować taki, no może nie aż bardzo egzotyczny sojusz, bo Wielka Brytania też ma swoje interesy na Indo-Pacyfiku. Oczywiście jako była kolonia w części tych państw, ale też mająca zdolności wojskowe do oddziaływania między innymi przez lotniskowiec amerykański, królowa Elżbieta. Amerykański? Przepraszam, brytyjski. Nie no, Queen Elizabeth jest tylko jeden. Tak, jest tylko jedna, a były dwie w sumie. A historycznie to ich było więcej. Tak, historycznie więcej. I w ramach tego sojuszu, między innymi, co jest dużym udogodnieniem dla Australii, Australijczycy otrzymają dostęp do technologii okrętów podwodnych o napędzie atomowym. I jest to game changer, jeśli chodzi o wsparcie, potencjalne wsparcie Amerykanów w potencjalnej wojnie na Indo-Pacyfiku, bo takie okręty podwodne raz, że szybciej się przemieszczają, raz nie muszą wracać do portów, tak? bo są na napędzie atomowym, który jest cały czas aktywny, można powiedzieć. A drugi też nie sojusz, tylko bardziej porozumienie, to jest Quad, czyli w Quadzie należą takie państwa jak Indie, właśnie Stany Zjednoczone, Japonia i uciekło mi jedno państwo teraz. Korea Południowa? Nie. Koreańczycy boją się sojuszy. Indie, tak, bo to państwo jest takie pivotalne. W Kładzie, tak, są Indie w Kładzie. Tak, w Kładzie. Czyli Austria, Indie, Japonia i Stany Australia. Tak. Bo Koreańczycy to troszkę jest inny case. Oni ze względu na bliskość z Koreą Północną i Chinami nie są skorzy do Bardziej tego, żeby... powściągliwi. Tak, są bardzo pościągliwi. Jeszcze nawet, co ciekawe, społeczeństwo koreańskie nie jest zbyt proamerykańskie, co może trochę dziwić, ale tak przynajmniej pokazują badania. A dlaczego? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jestem akurat ekspertem od Korei. Mogę znaleźć później odpowiedzieć. Skoro dywagujemy, będzie wojna na półwyspie? No, wiesz, bo wszyscy o tym mówią, nie? Nieoficjalnie. Wszyscy o tym mówią, chociaż moim zdaniem w tej dekadzie wojny nie będzie. Ale ostatnio czytałem bardzo ciekawy tekst takiego amerykańskiego wojskowego, który mieszka na Tajwanie i on przewidywał, że dojdzie do zajęcia z jednych z wysepek, które należy do Tajwanu, ale jest blisko Chin. To były wyspy Pratas, chodziło o tą wyspę Pratas i on przewidywał, że dojdzie do tego właśnie w tych dniach, połowie sierpnia. I wskazywał na kilka powodów tego stanu rzeczy i to było całkiem logiczne. Tak, z pamięci mogę powiedzieć, że mówił chociażby o tym, że doszło do różnych zmian, jeśli chodzi o dowództwo rakietowe Chin. Jakiś dowódca popełnił samobójstwo, 3 zostało oskarżonych i doszło do różnych zmian, a też wiadomo, że armia chińska, część armii chińskiej nie widzi tego, nie widzi teraz szans, żeby atakować Tajwan i zauważamy pewien proces tego, że Xi Jinping, te osoby, które mają inne zdanie w tej kwestii, to odsuwa na boczny tor. On też w swojej analizie, ten ekspert, później wam napiszę tutaj na czacie, jak on się nazywa, albo prześlę link, bo ma takie skomplikowane, mało amerykańskie imię i nazwisko. Mówił, że teraz była wizyta wiceprezydenta tajwańskiego, on leciał do Paragwaju, ale z tranzytem do Nowego Jorku. I to też zawsze jest przez Chińczyków źle postrzegane, że dlaczego Tajwańczyk, który przecież przedstawiciel właśnie establishmentu tajwańskiego leci do Stanów Zjednoczonych spotkać, przecież nie ma żadnych relacji dyplomatycznych amerykańsko-tajwańskich, tylko są amerykańsko-chińskie. I był to zawsze też pretekst
Chińczyków do tego, żeby tam zwiększyć naloty przez strefę Addis, czy po prostu robić ćwiczenia Tu pod musimy tym. powiedzieć, o co chodzi z tą strefą. Strefa Addis to jest strefa identyfikacji przestrzeni powietrznej, obrony powietrznej. I biorąc pod uwagę, że Tajwan to nie jest jedna wyspa, tylko to jest też grupa wysepek pomiędzy kontynentem a samym Tajwanem, to wszystkie fakty naruszenia przestrzeni powietrznej Tajwanu dotyczą nie wyspy głównej, tylko w 99,99 przypadków to są te malutkie wyspy, które niektóre są w takiej odległości, że budują do nich most. z Bądź po kontynentu. prostu bądź mediana, czyli to jest równa odległość na cieśninie, tak, między Tajwanem a Chinami kontynentalnymi. To zresztą widać na mapach, które Ministerstwo Obrony Tajwanu, zaraz Paweł oddam Ci głos, które Ministerstwo Obrony Tajwanu wrzuca na swojego Twittera czy na swoją stronę, gdzie możemy zobaczyć, jaki jest tor lotu chińskich myśliwców, bombowców. To po prostu przekraczają tą linię i zaraz zawracają, tak? Ale jakby do statystyki się liczy, a Tajwańczycy też podnoszą swoje myśliwce, które miałyby tam ruszyć i przez to też tracą zasoby finansowe, bo paliwo nie jest za darmo i chociażby z tego powodu mamy w tym roku wzrost budżetu właśnie na paliwo dla sił lotnictwa Tajwanu. Paweł, proszę. Bo moje pytanie nie było odnośnie Tajwanu, a odnośnie tego, co obecnie się pojawia i to w coraz bardziej poważnych, że tak powiem, mediach, co do tej pory wydawało się takim totalną abstrakcją, czyli wojna Korea. I to było moje pytanie. Bo wiesz, Chiny, Tajwan, no to jest ten konflikt, o którym mówimy już od wielu lat. Natomiast no, pojawiły się takie informacje i takie dywagacje, że zanim przystąpią Chiny do wojny inaczej, w stosunku do Tajwanu i sami przystąpią, będą chcieli gdzieś przetestować różne rzeczy. No i tu się wskazuje no właśnie na Koreę. Co o tym sądzisz? Ja widzę małe szanse na to, dlatego że gdyby doszło do takiego konfliktu koreańsko-koreańskiego, to nie ma szans, żeby nie włączyli się w to Amerykanie, nie włączyli się to Chińczycy, może Rosjanie. No nie, ale właśnie chodziło, wiesz, o to, że właśnie Amerykanie się włączą, Chiny się włączą, będzie proxy war, no i Chiny będą mogły w jakiś tam sposób przygotować się do wojny ze Stanami Zjednoczonymi. O to chodzi. Wydaje mi się, że przy obecnym stanie technologii i tego, jak mogłaby wyglądać wojna, to raczej nie obstawiałbym proxy. Zresztą kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy amerykańskich jest w Korei Południowej, więc raczej zostaliby użyci albo mogliby być potencjalnie jakoś niechcący zaatakowani. Tak? I jeszcze jeśli weźmiemy pod uwagę, że Korea Północna posiada broń atomową, to dodatkowo zwiększa ryzyko i zwiększa szanse na to, że Amerykanie włączą się w ten konflikt. A jak już włączą się Amerykanie, to mamy zaraz tam Chińczyków. Tak jak było to kiedyś podczas wojny domowej koreańskiej, tak po prostu. Bądźmy szczerzy, odległość między linią demarkacyjną i stanowiskami artylerii północno-koreańskiej, a przedmieściami Seulu to jest jakieś 40 kilometrów. Po to właśnie, by ze swojego terytorium móc ostrzeliwać Seul, Korea Północna zrobiła te 170 mm haubice Koksan, które mogą mieć z amunicją dedykowaną ku temu 60 kilka kilometrów zasięgu. I to, co Seul ma cały czas w swojej świadomości, że z chwilą wybuchu wojny, przy tej odległości od granicy, niestety będą od razu obiektem ataku. I tam jest tyle instytucji amerykańskich oraz wojsk amerykańskich, że prawdopodobieństwo tego, że czy to instytucja, czy armia amerykańska będzie ostrzelana i będzie pretekst do tego, żeby się włączyły amerykańskie siły, a tam jest chyba dowództwo korpusu nawet, żeby nie było, można przyjąć, że to jest 1, czyli maksymalnie możliwe w tym zakresie. A ostatnie dni to jest właśnie brzydka przemowa
Kim Jong-una, mówiącego o tym, że należy zwiększyć tempo przygotowań do wojny i być na nią bardziej przygotowanym, bo przecież w końcu to oni tylko się zawsze będą bronić, nawet jeśli pierwsi wykonają uderzenie, to tylko po to, żeby się bronić. To ja może coś wrzucę tak w ramach ciekawostki, bo ekscytowaliśmy się tym, że Kijów będzie bombardowany, czy może zostać napadnięty i to jest miasto niecałe 3 miliony. Seul to miasto, które ma prawie 10 milionów ludzi. Więc w razie takiego ataku, no to mówimy o bardzo dużej ilości populacji w bardzo małym miejscu, nie? Bardzo duże zagęszczenie jest tam. Dobrze, to ja jeszcze też coś dodam. Wojsk amerykańskich w Korei jest blisko 30 000. Druga rzecz, tu już od kilkunastu lat się wspominało o takiej możliwej wojnie, bo jak spojrzymy na historię Korei Północnej, to ja mam wrażenie, że można by było złożyć taki cykl wydarzeń w Korei Północnej. Czyli tak, niewydolne państwo, głód, zastraszanie bronią atomową, dostarczenie żywności przez państwa Zachodu lub inne państwa za to, żeby oni nie robili tych testów i od początku. I tak mniej więcej wygląda historia Korei A Północnej. teraz jesteśmy na jakim etapie? Ja myślę, że Znowu znowu głód? straszenie i jakaś próba atomowa, bo znowu jest sytuacja niepewna, gospodarcza i wrócimy do punktu wyjścia. Mateusz, mówiłeś, że sorry za mój głos. Ale nie, Mówiłeś, dobry że jest. W Dobry jest. Seulu, tak, w Seulu jest 12, ale w Pjöngjang ponad 3, a prawie 4, tak? Niektórzy mówią, że nawet 4, bo te statystyki nie są do końca uaktualnione. Mówiłem, że 4 niecałe miliony. 10, no ale okej, dobra. 10, tak. No. No, a Ale więc ja bym chciał zauważyć, po Pawle, chcesz po mnie być? powiedzieć coś po tobie, tak. A, okej, dobrze, bo już się przestraszyłem. Okej. Nie, bo tak skrytykowaliście, tak, że to jest niemożliwe. Ja nie byłbym aż taki pewny, że ta wojna jest niemożliwa, bo wydaje mi się, że Chinom mogłaby dużo dać, szczególnie jeżeli faktycznie planowaliby konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście. I nie byłbym tak przekonany mocno jak wy, że to jest totalna utopia. Szczególnie, że bardzo dużo, no dosyć znanych nazwisk wypowiada się, że jeżeli nie teraz, to kiedy? I że ten konflikt przysłużyłby się właśnie Chinom. No bo też trudno sobie, wiesz, wyobrazić, że mamy jakiegokolwiek sojusznika w Azji, w tym rejonie, tak nie mówimy gdzieś dalej, chińskiego, no bo wokół, jeżeli spojrzymy, no to mamy Japonię, Filipiny, tak, czy jakieś inne kraje, które są antychińskie. Natomiast no tutaj Korea Północna jednak jest sojusznikiem Chin i w tym konflikcie, no to obie strony byłyby po tej samej stronie. Ale teraz ktoś to ma skomentować, to ja może po prostu zadam pytanie Łukaszowi. Jak oceniasz... Ja chciałem skomentować, ale Innymi poczekaj. słowy, tak? No to dobra, oddaję ci, Maćku, głos. Znaczy, podobne argumenty właśnie są wysuwane, takie same argumenty są wysuwane, jeśli chodzi o konflikt na Tajwan, że jak nie teraz, to kiedy? Tak? I tak samo ten amerykański wojskowy tak samo pisał, że Chińczycy wyciągają wnioski z wojny na Ukrainie, że żołnierze ukraińscy też byli przed konfliktem, przed tą wojną szkoleni, no i zobaczcie, udało im się obronić przed Rosjanami. Więc wydawało się mocniejszym przeciwnikiem. No to to chyba to może być tak samo z Tajwanem, a około 100 amerykańskich doradców wojskowych jest czasowo, to nigdy nie mówią, że stałe, ale około 100 jest na Tajwanie. Takie są informacje, może jest ich nawet więcej, nie, ale 100 to jest tak często powtarzająca się liczba. I mimo wszystko tego konfliktu nie ma. Widać przygotowania oczywiście po stronie chińskiej, ale tak samo po stronie koreańskiej, jak oni są jakby w całym stanie przygotowywaniu do wojny, bo to jest reżim, który
prostu żyje z tego, że i utrzymuje się w jakiś sposób, że ma armię milionową, że ma broń atomową i dzięki temu nie jest jakimś takim pariasem na arenie międzynarodowej, bo trzeba się z nim mimo wszystko liczyć. To ja mam pytanie do tego od razu. Jeżeli, też obniżyłem głos, żeby móc mówić jak Paweł, jeżeli Korea tak pokazuje tak jakby swoje mięśnie, wiecie, tą armię i tak dalej, czy to nie jest wydmuszka na zasadzie rosyjskiej, że dopóki się konflikt nie zacznie, to macie pudełko z kotem Schrödingera, że to może być silna lub słaba armia, ale gdy oni zagrają tą kartą, to tak naprawdę pokażą wszystkim to, co mają w tej talii, czyli albo są beznadziejni i zostaną zmieceni, albo sobie poradzą, ale dopóki tego nie pokażą, to zawsze mają możliwość lewarowania, ale gdy już to pokażą, to mogą się zmienić w Rosję, że nie mają tam za bardzo punktów odniesienia. Rosja ma jeszcze surowce, Rosja ma ropę, Rosja ma gaz, Rosja ma jeszcze gdzieś większe wpływy, a Korea Północna nie ma nic, moim zdaniem. Nie wiem, co sądzisz, Łukaszu? No nie jest tak źle, jeśli chodzi o surowce. Akurat w Korei Północnej oni mają lepsze surowce niż w południowej. To tak z geografii wyszło po prostu. Zdecydowanie. Tak, ale ja zastanawiam się nad tym, jaki mógłby być punkt zapalny, tak? Co by mogło striggerować to, że do takiej wojny dojdzie. I do tego, o czym mówisz, Mateusz, to Koreańczycy sami by się nie poszli na to, musieliby od razu wiedzieć, że dostaną wsparcie od Chińczyków. A moim zdaniem Chińczycy nie idą na taką grę, że będą szli na wojnę z Amerykanami. Oni wolą przeczekać sprawę, bo uważają, że czas gra na ich korzyść, chociaż ostatnie dane gospodarcze mogą temu przeczyć. Później do tego przejdziemy, bo też chcielibyśmy posłuchać o gospodarce w twoim tym wykonaniu. Także ciekawy wątek, Paweł, dotyczący tej Korei. Ja sobie jeszcze go pogłębię na pewno, ale z mojej perspektywy nie widzę potrzeby, żeby to robić taką wojnę przez Koreę Północną. Co oni by zyskiwali, bo tak samo teraz, na przykład spójrzmy na sytuację wojny na Ukrainie. Chińczycy cały czas się boją wysyłać sprzęt do Rosji. Oczywiście są jakieś tam pomniejsze przesyłki, tu jakaś amunicja, tu jakieś drony. Tak, ale to nie jest coś, co zmieni oblicze tej wojny. A dlaczego się boją? Bo obawiają się sankcji Zachodu. A Zachód im jest teraz bardzo potrzebny jeszcze w obecnej sytuacji gospodarczej, bo oni potrzebują inwestycji ze strony. To może zróbmy tak, że przerwijmy wątek na razie militarny i przejdźmy do tego, co się dzieje w Rosji, w Chinach gospodarczo. Dzięki temu będziemy mieli też punkt odniesienia do decyzji, czy teraz, czy później i tak dalej. Jakbyś, Łukaszu, nam powiedział, bo mamy dokładnie z Chinami dokładnie taki sam temat jak z Rosją. Mamy całkowicie sprzeczne dane. Chiny mają się świetnie, Chiny mają się beznadziejnie. Jakbyś mógł opowiedzieć coś o chińskiej gospodarce, od czego zależy, jak tam wygląda w tym momencie ich no po prostu gospodarka. Mogę powiedzieć o kilku teraz problemach, z którymi się borykają, o których tak naprawdę to już było wiadomo od lat, ale tak uważano, że jakoś to będzie i na razie się nie rozwaliło, to chyba damy radę. Ja mam takie wrażenie, bo różne aspekty, takie jak bezrobocie, czy problemy z zadłużeniami prowincji, to ja już słyszę też kilka lat na ten temat. No dobra, to zacznijmy od pierwszego. Bezrobocie. Zacznijmy, tak. Tak, i po kolei będziemy szli. No? Znaczy, przede wszystkim mamy takie informacje z Biura Statystycznego Chin, że bezrobocie wśród Chińczyków w wieku od 16 do 24 lat przekroczyło 21%. Przestano je dalej publikować. Tak, i przestano w ogóle, stwierdzono w pewnym momencie, bo zrobił się dużo informacji na ten temat i władze chińskie tak nie za bardzo lubią, jak dużo informacji negatywnych się znajduje w sieci, więc stwierdzono, że to jest tak poważny problem, że
Po prostu na razie nie podajemy tych informacji. W ogóle są też takie inne statystyki, inaczej licząc te dane, wychodzi nawet, że może być 50% tego bezrobocia. Bo tam Ale są, wśród 16 ile? tak, 16 do 24 lat. Wśród tych młodych i to jeszcze tych szczególnych, Tak, bo to którzy- są różne metody przyjeżdżają do liczenia. tych miast, Na przykład tak. nie liczy się tych, którzy jeszcze chodzą do szkoły, ale Tak. oni może tylko przedłużają sobie tą szkołę, bo nie mają co robić, to idą do jakieś studia, ale to raczej nic z tego nie będzie. Ale tak powiedzmy udają, że coś robią, tak? Ale mogliby, gdyby znaleźli pracę, na którą mają ochotę, a te ambicje młodych Chińczyków są bardzo wysokie, ale to też partia do tego doprowadziła. Model chociażby rodziny, który był 2+1 i te osoby, tych jedynaków nazywa się małymi cesarzami. Tak, bo po prostu cała rodzina skupiona na nich, wszystkie pieniądze dla nich. I to też pewne rodzi patologie, chociażby w pewnym momencie te osoby z takimi dużymi oczekiwaniami, którymi nie mogą sprostać, stwierdzają, że oni nie będą wchodzić w ten wyścig szczurów i po prostu zostają w domu, a rodzice ich utrzymują, rodzice, dziadkowie. Okej. To się nazywa po chińsku leżeć płasko. Tak. Okej, a czy to ma związek, przepraszam Pawle, czy to ma związek, że zostają z rodzicami to, że nieruchomości są bardzo drogie w Chinach? Ale poczekaj, bo zanim powiemy, to powiedzmy, jakie oficjalne jest bezrobocie w Chinach, Okej. bo ono wygląda zupełnie inaczej. Przynajmniej jeżeli wierzyć oficjalnym statystykom. Oficjalne całościowe to jest około 5%. 6,2. 6,2. To 6,2, 6,3, wiesz, w zależności z którego Ja miesiąca. ostatnio widziałem 5, ale może być 6, to nie jest jakaś duża różnica. Także całościowo to nie wygląda tak źle. Tak? Tylko, że jak zobaczymy właśnie później strukturę i jak to będzie się zmieniało z latami, no to jednak moim zdaniem będzie to rosło i w kolejnych grupach wiekowych. Otóż późniejsza grupa wiekowa to tam jest właśnie 24, chyba 55 czy 59. Zgadza się. Czyli duża Taki grupa. case Hiszpanii, tak, jeżeli patrzymy na tą Unię Europejską, tam jest gdzieś podobnie. Tak, a jeśli chodzi o cenę mieszkań, no to jest typowe dla Chin, bo Chińczycy inwestują w mieszkania jako to jest takie jakby ich polisa na życie. Więc to jest jedna rzecz, że to może być polisa, więc dlatego inwestują w mieszkania. Poza tym jak Chińczyk bierze ślub z jakąś Chinką, no to trzeba mieć mieszkanie. No to są takie wymagania społeczne, że po prostu trzeba różne rzeczy mieć. Ale słyszałem, że też w Egipcie tak jest, kiedyś mój znajomy opowiadał, że też trzeba mieć mieszkanie, jak się bierze ślub. No oczywiście tam jest Wiesz, podobno w bogatszych. Polsce też, nie? Więc No, dobrze by było. dobrze by było. I te mieszkania są bardzo drogie. I druga rzecz, jeśli ma się mieszkanie w Chinach, to można się starać później o huko, czyli tam taki system, powiedzmy, no to nie system, pewien system ewidencji, tak, że po prostu będziesz mógł potencjalnie być mieszkańcem tego miasta, tak, i później czerpać różne benefity z tego. Więc to jest lepsze niż mieszkać na wsi, bo tam mniejsze są benefity. Inaczej jest to rozłożone prowincjami, miastami, a w takich bogatych miastach to oczywiście jest dużo lepiej. Plus tam rejestracja samochodów, tego typu rzeczy, które ułatwiają życie. Stąd tam są, miałem sprawdzić jeszcze przed spotkaniem, już nie sprawdziłem, ale tam są po prostu ceny kosmiczne mieszkań, które nam w głowie się w ogóle nie mieszczą. Tam Warszawa to jak jakieś ceny wioskowe. Tak, bo warto zwrócić uwagę na to, że w Chinach tych wielomilionowych miast jest już chyba dziesiątki, prawda? Że to nie jest tak, że mamy Warszawę, można powiedzieć, ile w Warszawie jest 2 miliony ludzi? Paweł, może wiesz, mieszkasz? Nie liczę. 2,5 aglomeracja ma. 2,5. No a tam 2,5 to można powiedzieć jest średnie miasto, może Takie nawet powiatowe. małe. No to jest małe, to jest jakieś... Małe. Ale wiecie I co, ja warte będąc w Pekinie tam u znajomych, byłem gościem u nich w domu, gdzie jeszcze jest jedna rzecz. To był dom wielopokoleniowy, czyli rodzice musieli mieć tam zapewnione dla siebie miejsce. Syn, który został wraz z żoną i jego dziećmi,
I to wszystko musiało być na odpowiednim metrażu, co zwiększa metraż, jaki potrzebujesz, bo masz taki obowiązek. I druga rzecz, oczywiście lubią, żeby to była ta strefa dzienna albo dostępna dla gości odcięta od strefy tej typowo rodzinnej, na przykład dla górnej kondygnacji. I oni mieszkają w dzielnicy rządowej, tak zwanej. Więc biorąc pod uwagę to, że dosyć dawno już stali się właścicielem tego mieszkania, dziesiątki chyba lat temu, żebym nie skłamał, to przepraszam bardzo, ale zapłacić za takie coś miliony dolarów za te 140 metrów, jakie tam musieli, no to jak to się fajnie spina z statusem urzędnika socjalistycznego, nie? To pomyślmy, jak bardzo dużo jest tam dziwnych rzeczy, które kompletnie jedna z drugą, z ideologią się nie spinają, a jednak są i funkcjonują. Maćku, muszę ci przerwać, bo nie rozumiem. Ty byłeś u znajomych, którzy byli w miejscu rządowym jakimś tam... Nie, oni tam mieszkają w dzielnicy Tak, ale, rządowej, bo rodzice mojego kolegi, kilkadziesiąt lat temu zapłacili miliony dolarów za to mieszkanie? już wtedy to było ponad milion, a w tej chwili można pomnożyć to razy 6-7. Okej, tak. Tak, takie są ceny. Oczywiście tam Takie są ceny. w dolarach najlepiej zapłacić. Tak, nie, tam nawet nikt nie mówi o innej walucie, to tylko w dolarach liczono. Dobra, a zamykając jeszcze temat bezrobocia, bo wydaje mi się, że Łukasz, u ciebie to widziałem, bo podaliśmy ujęcie procentowe, ale chyba ty podawałeś ujęcie liczbowe odnośnie tego bezrobocia, że to było jakoś 20, 50 milionów? To było u ciebie? Chodzi ci o liczbę osób, tak? Ile Tak, to jest? tak. To zależy jak liczyć. Tak? Może to, znaczy generalnie w to wlicza się osoby, razem 6 milionów osób. Okej. Aktywnych zawodowów w tej grupie 16-24 jest 33 miliony, a uczących się jest 48 milionów. Okej. Więc cała ta grupa liczy 96. Można tak policzyć, ale tak jak mówię, można to na bardzo różne sposoby liczyć, bo jeden z profesorów chińskiego Uniwersytetu Pekińskiego, Zhang Dan, on twierdzi, że bez zatrudnienia pozostaje 22 miliony nieuczących się Chińczyków i jeśli razem to wszystko uwzględnimy, to wychodzi właśnie 46% bezrobocia. W grupie 90 milionów, czyli około 40 paru milionów bezrobotnych. Tak. To więcej niż ma Polska nieaktywnych zawodowych w tym przedziale. Zgadza się. Także oczywiście państwo jakieś podejmuje próby zahamowania tego procesu. Chociażby Xi Jinping zaczyna mówić, że musimy wytrwać, musimy pokazać swoją siłę. Tak? Trochę został tam wyśmiany przez młodych Chińczyków, bo dla nich to im obiecano coś innego. Tak? Im obiecano wielkie Chiny i wielkie prosperity, pokonamy Stany i bogactwo do końca życia. A rzeczywistość jest zgoła inna. Były takie pomysły, na przykład w prowincji Guangdong, żeby wysłać 200 czy 350 tysięcy tych osób na wieś i tam, żeby pomagali w rolnictwie. To wyobraźcie sobie, co oni mogą pomyśleć ludzie, którzy na przykład skończyli studia albo mieli większe aspiracje, żeby oni pojechali na wieś. To też źle się kojarzy w Chinach, bo takie zsyłki to były podczas rewolucji kulturalnej, zresztą Xi Jinping też tego zasmakował, mieszkając w jaskini i nie wiem, czy by chciał wrócić, chociaż on w tym, co w swoich takiej historiografii, można powiedzieć, opowiada, że to bardzo ukształtowało jego charakter. No, ale młodzi Chińczycy niezbyt są skorzy do takich wycieczek. Ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam, że bardzo dużo zależy od sektora prywatnego, bo to sektor prywatny daje 80% miejsc pracy i być może będą jakieś zachęty ze strony państwa, dodatkowe środki na to, żeby aktywizować te młode osoby, żeby chociaż nie wiem, na przykład byli stażystami i tak dalej, ale to nie będą środki, które zmienią tą sytuację jakoś dramatycznie. Więc oni zostaną jeszcze na długo z tym problemem i
też aktualnie nie widzę jakichś takich większych działań ze strony państwa w tym zakresie. Ale to też jest niebezpieczne pod względem, nie wiem, militarnym, niemilitarnym, no bo jeżeli oni nie będą potrafili znaleźć pracy nigdzie indziej, to może armia będzie na nich czekała. Co myślicie? Tak, no jeśli chodzi o armię. Wszystkich nie przyjmie. Armia 40 milionów. No to... Oni by chcieli inżynierów w armii, bo ta armia się modernizuje i to problem ma każda chyba armia na świecie, że czy rosyjska, czy amerykańska, że po prostu nie mają ludzi wykształconych, znaczy nie mają tyle, ile potrzebują tych ludzi o wykształceniu jakimś takim technicznym w armii i z tym samym borykają się Chińczycy. I tu jeszcze widzę dwa problemy, że na przykład wysłać syna do armii w tak niepewnych czasach, a kto nas utrzyma na starość, tak? A jest jeden, tak? I mamy problem. No to on też się zastanowi za 2 razy, zanim pójdzie do armii. Poza tym stawki w armii nie są konkurencyjne, tak jak do sektora prywatnego, więc na razie jest takie czekanie, a może będzie lepiej, może mi się uda, a może jakieś koneksje, może coś się wydarzy, tak? Więc do armii raczej wątpię, zresztą nie mają jakiejś tradycji Chińczycy tego, żeby wstępować do armii. To nie jest jakiś zawód, który cieszy się jakąś estymą w Chinach, chociaż chińska propaganda bardzo stara się promować ten rodzaj pracy. Widać to czy po filmach, czy po jakichś takich klipach, że to jest etos służby, że warto, że tu są jakieś też właśnie nowe technologie, że warto też dla państwa to robić. W ogóle w Polsce będzie niedługo w tym tygodniu premiera jednego z chińskich filmów, będzie można w Cinema City oglądać. Wczoraj oglądałem trailer, no to po stylu chińskim, tak, że pokonamy, wygramy i wiadomo z kim. Okej. Ostatnio był powtarzany taki film świetnie gloryfikujący armię chińską i robiącą z nich bohaterów z prostej, no może tak, z takiej lepszej piechoty robiące spoko amerykańskich SEALsów. O tak. Delikatnie mówiąc. Więc to idą w ten... Teraz robią właśnie z pilotami myśliwców, coś w tym stylu. Tak. Mnie zdziwiło, że w ogóle to będzie Top w Polsce ten film i w ogóle w Cinema City. Taki Top Gun chiński? Taki Top Gun chiński? Coś takiego. Oni to nazywają właśnie Top Gunem chińskim, nawet na stronie, znaczy na Twitterze wczoraj widziałem chińskiej ambasady w Polsce, to oni tak reklamowali, zwany chińskim Top Gunem. Chyba Born to Fly czy coś takiego. Trzeba by sprawdzić. Dobra. Weźcie pod uwagę następującą rzecz jeszcze. Wraca w tej chwili na potężnej petardzie kwestia reindoktrynacji w Chinach. Dlaczego Bo był czas, za czasów Mao i rewolucji kulturalnej, kiedy społeczeństwo pełnozakresowo podzielone na grupy odpowiednio, tak, czyli ten odpowiednik Komsomołu i tak dalej, to wszystko zwykli robotnicy, była pełna indoktrynacja. Członkowie Chińskiej Partii Komunistycznej to jest 100 milionów obywateli, plus ich rodziny, weźcie to też pod uwagę. I teraz, skoro już było powiedziane, 80% chińskiego przemysłu jest w rękach prywatnych, ale nadzorowane przez partię, bo to trzeba pamiętać, własność jest własność, ale nadzór jest nadzór. I w tej chwili właśnie na pełnej petardzie wraca kwestia indoktrynacji w firmach zachodnich, powodując, że będą sprawdziane pisemne co jakiś czas, na przykład ze znajomości myśli przewodniczącego Xi. Będzie tak naprawdę, wszystko wskazuje na to, nowa wersja czerwonej książeczki, zaktualizowana na współczesność dzięki geniuszowi przewodniczącego Xi. Słuchajcie, pauza. Zaczyna być też ten problem. nie wszyscy mogą wiedzieć, co to była czerwona książeczka. Jakbyście tylko 2 słów. Dobrze. Czerwona książeczka to był zbiór wspomnień z walki o rewolucyjne wyzwolenie narodu chińskiego przez przewodniczącego Mao, która była obowiązkowa, żeby ją posiadać, zakupić na własny rachunek, oczywiście, co było tantiemem dla przewodniczącego, i w imię tej między innymi tak zwanej maoistowskiej, szeroko rozumiane słowo, jako coś innego niż zwykły komunizm, czyli maoizm, ta książeczka niosła
ogień rewolucji, nawet tam, gdzie dotarł Che Guevara, bo to była rewolucja maoistyczna, głównie bardziej niż zwykle komunistyczna i dochodziło do sytuacji, kiedy był terroryzm, nawet w imię maoistowskich idei zawartych w Czerwonej Książeczce, a nieznajomość głównych doktryn Czerwonej Książeczki mogła skończyć się śmiercią nawet. I teraz wprowadzają ponownie, tylko że Coś w tym troszeczkę... stylu, tylko że teraz zamiast przewodniczącego Mao, który już ma status, nazwijmy to, Boga, jeżeli chodzi o światopogląd, zaczyna do tego dołączać nowy przewodniczący, który uwspółcześnił, wprowadza, unowocześnia i ma zagwarantować to, że Chiny będą tym wielkim krajem, o którym co do oczekiwań mówił przedtem Łukasz, jeśli chodzi o te oczekiwania tych młodych ludzi. Tak, to jeszcze może dodam, że członkowie Komunistycznej Partii Chin, liczy ich tam już trochę ponad 100 milionów osób, mają taką aplikację, znaczy mogą korzystać i zaleca się, żeby korzystać właśnie z tymi myślami Xi Czyli Jinpinga, spróbuj tak nie żeby korzystać. sobie czytać i tam jest sprawdzane, czy on to czyta, czy on to wertuje, ile czasu i tak dalej. I to jest dobrze widziane, jak ci członkowie partii to czytają. Jeszcze dodam do tego, że te myśli Xi Jinpinga, to jest jakoś tak się nazywa myśli Xi Jinpinga dla nowej ery w Chinach, coś w tym stylu, tak się mówi, ale najczęściej się mówi po prostu myśli Xi Jinpinga, zostały wpisane do konstytucji HRL w 2017 roku. Więc to jest proces, który trwa bardzo długo. Jeśli wejdziemy sobie, czytam na bieżąco Dziennik Ludowy chiński, to tam nie ma wydania, żeby nie było jakiegoś spotkania, że jakiś tam przedstawiciel z partii czy z prowincji zastanawia się, jak tu wprowadzić te myśli Xi Jinpinga w życie, tak? I to jest taki punkt naczelny, nawet chyba z dzisiejszego wydania czytałem i też było, już tak nie czytam tego dokładnie, bo tam się powtarzają, ale po prostu widzę, znowu myśli Xi Jinpinga. A Łukasz, Reakcja. ja mam pytanie, bo chyba słyszałem, czytałem u ciebie, że Xi Jinping próbuje troszeczkę Mao wymazać tym ruchem, że próbuje go odsuwać i zastępować w ten sposób. On by chciał dojść do tego poziomu. Próbuje, nieźle mu idzie, muszę przyznać. Na razie to tam wymazuje takich po drodze, bo ta konstytucja się Chin zmienia, to jest znak czasów, kto jest tam wymieniany, bo tam też jest między innymi, oczywiście na czele zawsze jest Mao Zedong, potem jest Deng Xiaoping, no i tam różne jeszcze inne tam zasady, tam zasada 3 reprezentacji, naukowego rozwoju, to już tam późniejszych przewodniczących Chin. Na pewno on by chciał co najmniej dorównać Mao. Trudno powiedzieć, czy mu się uda, bo to historia pokaże. Dobrze mu idzie, można powiedzieć, ale czy on dogoni Mao? No Mao jest jednak legendą dla samej komunistycznej partii Chin i po prostu jest jakby trzonem, osobą, która była współzałożycielem, głównym tam przewodniczącym, który utrzymał tą partię, utrzymał władzę, więc on może być na równi, raczej nie będzie uznany za jakiś wyżej od Mao, tak moim zdaniem, ale jako ten, który na przykład wyprzedził Stany Zjednoczone i Chiny stały się największą gospodarką na świecie. No, plus on ma jeszcze zakusy takie, żeby doszło do reunifikacji oczywiście z Tajwanem. To jest jeden z punktów naczelnych i on o tym też mówił w swoim przemówieniu na stulecie powstania partii komunistycznej i dosyć często to powtarza. Podobnie zresztą jak tam reszta tam wierchuszki partyjnej i Li Shangfu, który teraz jest w Białorusi i w Rosji. Znaczy teraz jest w Białorusi, a był 2 dni temu w Rosji na konferencji bezpieczeństwa, to też mówił, że Tajwan to musi wrócić do Chin, a poza tym już Amerykanie niech nic tam nie wysyłają, bo to tylko grozi wojną. Tak? Że niepotrzebnie nas Podobne teksty zostały zaadresowane do Japonii,
aby niepotrzebnie nie przeszkadzali swoimi okrętami pokojowo działającym, ale na pewno silniejszym od nich wojskom, flocie chińskiej, bo to i tak jest bezcelowe. No Przy tak, czym należy mieliśmy pamiętać, niedawno że właśnie wspólne ćwiczenia tak, wspólne ćwiczenia rosyjsko-chińskie na Morzu rosyjsko-chińskie. Japońskim. I dlatego między innymi ta wizyta obecnie, premier Japonii, prezydent Korei Południowej są w Stanach, trwają takie, a nie inne rozmowy, bo potencjał połączony tego, co Amerykanie są w stanie wysłać na Indo-Pacyfik, może inaczej, mają już w tej strefie, plus mogą jeszcze wysłać, plus to, co gdyby się zdecydowały Indie na wsparcie zagadnienia też i Japonia oraz Korea Południowa, które, jeżeli chodzi o swoje siły zbrojne, są technologicznie bardzo zaawansowane. Bardzo. A obecnie Japonia dodatkowo jeszcze ilościowo stara się rozbudować, uatrakcyjniając służbę wojskową, bo dotychczas to nie było żaden tam top, ani wysoki poziom, jeżeli chodzi o pozycję w społeczeństwie, ale chcą to teraz zmienić. I taki układ tych kilku krajów jest w stanie technologicznie i jakościowo przeciwstawić się na pewno na oceanach i morzach Chińczykom, a bez wyjścia poprzez oceany i morza nie są w stanie oni zagrozić tym krajom od strony lądu bezpośrednio, z wyjątkiem Chin, gdzie jest cały czas niedomknięty konflikt przecież w Himalajach. W przypadku akurat Korei Południowej proxy poprzez Koreę Północną. Maćku, okej, wrócimy za chwilę do tematów wojskowych, natomiast rozgrzewaliśmy ekonomię i system gospodarczy państwa. Przeszliśmy przez etap bezrobocia. Mamy przed sobą jeszcze, Łukasz, co? No, możemy jeszcze spojrzeć chociażby na problemy rynku nieruchomości, bo bańka wybuchła albo wybucha, można powiedzieć, bo wcześniej był. Już wybucha? Bo to Kolejny zapowiadane etap już było od jest. dłuższego czasu. Tak, także dlatego. I może tutaj znowu dwa zdania wprowadzenia, bo tak jak mówię, na tym kanale być może nie wszyscy coś słyszeli o Chinach, więc drobne dwa wprowadzenia zdania. Okej, właśnie napędzanie tych inwestycji i liczenie na to, że zawsze znajdzie się kupiec, doprowadziło do tego, że budowano po prostu na potęgę w różnych miejscach i powstały, to nie jest może jakoś jakaś wielka skala, ale zdarzają się takie miasta widma, tak, gdzie po prostu jest wybudowane masę różnych biurowców, wieżowców, a nie ma tam w ogóle mieszkańców, po prostu teren nie odpowiadał tym osobom, woleli na przykład w innym miejscu się ulokować. Podobnie inwestorzy widzieli tam pewny zysk w inwestowaniu w rynek nieruchomości. No, a w pewnym momencie się okazało, że tak, że ludzie zmniejszyli zakup, tak, bo widzą, że są trudne czasy, więc oszczędzają. Widzą też, że ceny są już dla wielu ponad poziom, no i ten rynek nieruchomości zaczął mieć problemy, który budował na potęgę. Warto też wspomnieć, że Chińczycy są narodem bardzo oszczędnym. Tak. Bardzo dobrze liczą kasę, wydatki i tak dalej, potrafią kalkulować, nie? Na pewno są bardzo oszczędne. 5% całości pieniędzy dostępnych na rynku leży w chińskiej skarpecie, materacu albo w garnuszku zakopanym pod chałupą, a nie są w bankach. Tak, i tu jest też problem, mają chińskie władze, bo próbują jakoś stymulować gospodarkę i próbują wymyślić sposób, żeby oni wyciągnęli te pieniądze z skarpety i są różne takie pomysły, że bonów, albo zniżek, albo tańszych kredytów. Cyfrowy yuan. Tak, cyfrowy yuan, więc mają jakieś pomysły, ale wracając do rynku nieruchomości, to najpierw mieliśmy przypadek największego tam patentata chińskiego w rynku nieruchomości Evergrande, który ogłosił w pewnym momencie, że no niestety, sorry, nie mamy już pieniędzy na obligacje, które tam zaciągnęliśmy. Teraz jest taka druga... China Garden. Tak, drugi gigant rynku nieruchomości, on się nazywa Country Garden. No i w ogóle tak w tym tygodniu ich akcje spadły 18%. Firma oszacowała, że ma zadłużenie na poziomie $160 miliardów. Co za kwoty, nie?
Tak, Ale łączne zadłużenie całej branży deweloperskiej to jest ponad $1 bilion. Czyli więcej niż PKB Polski. tak, Z górką. to właśnie mówi o skali. Dodatkowo wiadomo, że znaczy w ogóle w ciągu całego miesiąca tam akcje spadły ponad 40% tej firmy. W następnym roku mają do spłacenia obligacje w wysokości ponad tam 4 miliardów dolarów. I już mówią, że chyba będą mieli problem, tak, jeszcze biorąc zadłużenie i obligacje. Także państwo chińskie zauważa ten problem oczywiście i są pomysły, co robić, bo tam te zadłużenia też często są powiązane władze prowincji. Właśnie chciałem do tego przejść. To nie jest też tak, że w Chinach jest jakiś taki super centralny rząd, który to wszystko steruje i mówi, a wy tu w prowincji Fujian to robicie to, a w Guangdong robicie to, tak? Tylko, że jest pewna swoboda działania. Oczywiście, ale jest chyba jakieś w ten skrajne sposób- sytuacje, to wtedy przychodzi rząd i mówi, bardzo źle, nieładnie zrobiliście, ale to jest wiadomo, granie pod publiczkę i my tutaj schodzimy. I teraz jest taka sytuacja, bo mamy też duże zadłużenie w prowincjach chińskich i wysyłani są eksperci rządowi, którzy mają sprawdzić te księgi i jakoś zaradzić temu problemowi, który też wiadomo, że jest od dawna i to nie było żadnej decyzji podjętej, żeby zająć się poważnie tym problemem. Czy ja mogę wrzucić 2 zdania i poprawcie Tak, mnie, proszę. jeżeli gdzieś błądzę, ale wydaje mi się, że jakiś czas temu i czytałem i pisałem o tym. W Chinach jest coś takiego, że wzrost gospodarczy jest planowany centralnie, tak? O ile dobrze rozumiem, Tak, że wysyła się informacje do takiego regionu, że słuchajcie, w tym roku musicie mieć tam 12% wzrostu. No i jak to się robi? Najczęściej poprzez inwestycje jakieś infrastrukturalne czy w budowlankę, a te robi się na kredyt i napędza się spiralę, żeby zadowolić partię, natomiast ta spirala w pewnym momencie jest już tak naciągnięta, że pęka i właśnie w tym momencie doświadczamy tego. Zdecydowanie, że już tam powyżej 200% PKB na przykład są zadłużenia prowincji. No i trzeba coś z tym zrobić, bo wiadomo, zadłużenie nie może trwać wiecznie i trzeba podjąć jakieś działania naprawcze, a strona chińska trochę nie ma moim zdaniem pomysłów, co w tym przypadku zrobić. Bo trzeba rozróżnić kilka rzeczy. Mamy zadłużenia potężne w bańce nieruchomościowej, które przełożą się, jeżeli tam coś wybuchnie, na oszczędności ludzi, bo ludzie lokują oszczędności w nieruchomościach. Mamy dodatkowo zadłużenia regionów, które są całkowicie osobno, no i później mamy państwowe zadłużenie jako trzeci element. I czy o tej kwestii możesz nam coś opowiedzieć? To musiałbym tutaj spojrzeć lepiej na dane, jakie są te różnice, tak? To nie mam akurat przygotowanych, Ale państwowo też są zadłużeni, tak jak Oczywiście. regionalnie i ten? Oczywiście. Tutaj Dobra, Paweł to się chce coś zgadza. dodać. Ja chciałem powiedzieć, że błądzisz, ale niestety mówisz prawdę i nie błądzisz. Największym problemem jest zadłużenie w tych nieruchomościach, czyli to prywatne. Następnym problemem obecnie coraz większym to jest zadłużenie regionów. Jeżeli chodzi natomiast o zadłużenie państwa, to nie jest problemem. Tam wskaźniki nadal są w miarę dobre. Okej. Natomiast widzimy taką, że ludzie, szczególnie tak jak powiedziałeś, no te nieruchomości są czymś, co cały czas od kilku lat nie udało się rozwiązać. Wszyscy wiedzą, że kiedyś to wybuchnie i tylko tak przesuwają. Nie teraz. I regiony i rząd również to przesuwają. Natomiast chyba takim największym problemem na ten moment, no to jest zadłużenie tych regionów. Nawet. Prowincji. I ja bym na to wskazywał. Natomiast poruszyłeś aspekt produktu krajowego brutto i bardzo dobrze to określiłeś i oceniłeś, jak to wygląda w Chinach. Natomiast ja bym powiedział o tych nowych wskaźnikach,
które, no bo że ten produkt krajowy brutto był fałszowany, tudzież manipulowany, no to Chiny były oskarżane już, no nie wiem, no od 30 lat, nie? Że on był planowany, manipulowany, coś tam, coś tam. Natomiast no teraz powiedzmy sobie o takich wskaźnikach jak wyniki eksportu czy inwestycje zagraniczne, bo to są nowe rzeczy, które do tej pory w ogóle tych problemów nie było i one pojawiły się dopiero tak naprawdę w tym roku. Znaczy problemy z tym, tak, no może to tak nazwijmy. Dobrze, to kto rozwija temat? Łukasz, Paweł, czy ja mam coś powiedzieć? Może Maciek. Możesz ty. Okej. No, Powiem dam tak, Łukaszowi. ja mam coś też do powiedzenia. dobrze, Ale poczekam. jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne, to tak już wcześniej o tym tylko wspomniałem, ale one mają w tym kwartale najniższą wartość tam już od chyba z 20 lat, albo nawet więcej. Bo Chyba to- 30 nawet, Może- ale no okej. Gdzieś na pewno gdzieś tam dalej niż 5. Dawno. I 30, od lat 90. się już mówi. od wiesz? lat 90., tak, Mamy gdzie 2023. ostatni kwartał to tylko 5 miliardów inwestycji zagranicznych w Chinach, ale sami też Chińczycy, jak pokazują dane, mniej inwestują za granicą. Tak jak zobaczymy sobie wskaźniki na przykład w Unii, jeśli spojrzymy na przykład na Unię Europejską, to również ten wskaźnik inwestycji Chin maleje. Więc to jest to, powiedzmy, obustronne. Tylko że ze strony Chin to już było widoczne od paru lat, a w przypadku w drugą stronę tych inwestycji Zachodu w Chinach, to teraz mamy poważny dołek. I też władze chińskie nie widzą, czy nie mają pomysłu, co zrobić, żeby zachęcić tych inwestorów zachodnich, żeby inwestowali w Chinach, bo też cały świat widzi problemy gospodarcze Chińczyków. Może one są na wyrost, może są chwilowe, ale jednak dla inwestorów jest to jakiś znak. No i oczywiście tam reperkusje związane z polityką zero COVID, to też miało swój duży wpływ i ogólnie generalnie taki proces albo decouplingu czy deriskingu, przenoszenia czy produkcji do państw powiedzmy ościennych w pobliżu Chin, przenoszenie tej produkcji. Także jeśli to tyle, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Chinach. Jeszcze Paweł, jakiś aspekt z tego? Bo Tak, wiesz co, bo ja bym właśnie o tym decouplingu i deriskingu powiedział. Kiedy to się zaczęło, bo wszyscy wskazywali gdzieś tam, wiesz, do tej pory na to, co się wydarzyło za Trumpa i na tą wojnę. Natomiast jeżeli spojrzymy, słuchajcie, to jest dla wielu, myślę, ekonomistów duże zaskoczenie, co robi obecna administracja Bidena, bo ona, można powiedzieć, że jest jeszcze bardziej nastawiona, no nie wiem jakby to nazwać, na konfrontację, może tak, w stosunku do Chin niż Trump. I też widzimy, że to, co Trump zaczął robić, jest kontynuowane. Tu nie ma czegoś takiego, że nagle Biden przyszedł i ta administracja powiedziała, nie, no to tam się dogadujemy, coś zmieniamy. Nie, jest kontynuowane, a nawet jest pogłębiane. I teraz to, co widzimy, to wydaje się, że to nie jest jeszcze efekty pracy tej administracji Bidena, ale administracji Trumpa i kontynuacji tego. Bo ten decoupling i derisking to jest nowe zjawisko, o tym też trzeba sobie powiedzieć, którego nie widzieliśmy i ta wojna na przykład na Ukrainie pogłębia ten proces, który gdzieś jest globalny, czyli odejście od globalizacji w pewien sposób, czyli wybieramy sobie, gdzie jest z grubsza taniej. No nie wiem jak nazwać ten obecny proces, no mówi się właśnie o tym deriskingu, czyli wybieramy sobie kraje, gdzie ryzyko, czyli zaczynamy zarządzać tym ryzykiem, znaczy zarządzanie ryzykiem staje się na tyle istotne, albo bardziej nawet istotne niż zarządzanie tym zyskiem. Czyli nie tylko sobie patrzymy, gdzie możemy więcej zarobić, powiedzmy w perspektywie, nie wiem, 5-10 lat, i tak budujemy swoją strategię korporacyjną, tylko patrzymy, gdzie jakieś ryzyko mamy mniejsze. I to są główne te elementy, dlaczego to jest przenoszone z Chin.
No, zgadzam się z tym, że ta polityka Trumpa, jeśli chodzi o zmniejszanie zależności, powiedzmy, gospodarczej z Chinami na tyle, ile się da, jest kontynuowana. Tak, tam i w Ameryce jest konsensus, jeśli o to chodzi, że trzeba działać. Tak wcześniej odnosząc się, gdy mówiłem o Trumpie, to myślałem bardziej w kontekście bezpieczeństwa, że on trochę inną prowadził politykę niż Trump, ale gospodarczo zdecydowanie zgadzam się, jest to kontynuacja. Choć z drugiej strony, jak patrzymy na dane gospodarcze i wymianę gospodarczą, to z roku na rok praktycznie są pobijane kolejne rekordy tej wymiany gospodarczej. No, Bym się chciał włączyć troszeczkę, bo ostatnie, przyjmijmy, covidowe lata, to mamy tak, i gwałtowne susze w części Chin, jednocześnie bardzo gwałtowne, tak jak obecnie, powodzie, gdzie 3 prowincje żyjące z produkcji ryżu straciły tenże ryż. Do tego atakujące zjawiska pogodowe z nad oceanu, uderzające w wybrzeża, to również się zdarza. I do tego tak, zaczęły się problemy z energią, racjonowanie energii i wiele firm zachodnich zaczęło z tego powodu zamykać swoją produkcję, bo były z tym problemy, z energią. Teraz jeszcze rozczarowanie wielu zachodnich firm tą ideologizacją polityczną dla pracowników. Nieważne, że to jest, nie wiem, koncern amerykański, ale pracownicy mają wyznawać i znać myśli Xi, to też zaczyna denerwować. Marek Meissner podał dzisiaj, jak rozmawiałem z nim, przykład tego, że prezes konkretnej firmy, giganta farmaceutycznego, AstraZeneca w Chinach, na dorocznym spotkaniu związanym z omówieniem wyników tego koncernu, gdzie chyba jest najwięcej obecnie fabryk AstraZeneca w Chinach, zaczął od wychwalania ustroju, przewodniczącego i tak dalej. I została już podjęta kierunkowa decyzja o tym, że to tak dalej być nie może i będą zmniejszać swoją obecność na chińskim rynku, jeśli chodzi o produkcję. Więc nie jest jednoznaczna ta sytuacja, jak naprawdę z ekonomią chińską jest. Te wszystkie katastrofy naturalne, które wymieniłem, bankructwo banków lokalnych w kilku prowincjach, plus tych samych co niektórych władz regionalnych, kłopoty z funduszem emerytalnym, z tego tytułu też wynikające, spowodowały bardzo duże niepokoje społeczne. Nakładane na to te katastrofy naturalne, no ja nie wiem, czy każdy kraj byłby w stanie to znieść. A jeszcze ktoś spytał na czacie, co by było, gdyby tama 3 przełomów runęła, bo ona wtedy będzie oddziaływać na około 120-140 milionów mieszkańców Chin, a jej stan techniczny powoduje, że następuje przesuwanie tych milionów ton betonu, przesuwanie się i ta tama naprawdę jest zagrożona tym, że może runąć. To Paweł pierwszy? Tak, bo wiesz co, Maciek, ja nie wiem, gdzie my odpłynęliśmy teraz, a ja bym wrócił do Gospodarka, to tego... jest gospodarka Chin. Do tego eksportu, To jest bo cały czas Łukasz gospodarka. mówiłeś, że to mniej więcej podobnie wygląda. No to spójrzmy, w 2018 ten balance trade, no to było na minusie ponad 400 miliardów, tak? No to w ogóle jakieś takie astronomiczne. Natomiast w tym półroczu to jest tylko 130 miliardów. No, a więc prawdopodobnie, znaczy to jest jak gdyby o połowę mniej niż przed tym COVID-em. Ten rok może być Oczywiście tam w specyficzny. COVID-zie był... Co? Ten rok może być specyficzny, moim zdaniem, jeśli chodzi o dane. Czemu? No ze względu właśnie na to, że zaczęto, tak obserwuję, że właśnie ten rok jest taki przełomowy, że zaczęto wdrażać już No, na o tym serio tę politykę, którą sufluje Biden, ale też już coraz więcej państw Zachodu. Zachodni. Zresztą u nas nawet też są nagłówki się pojawiają, że wielki deficyt Polski z Chinami. Tak? Ja rzadko kiedy się spotykałem, żeby w połowie roku ktoś się nad tym zastanawiał, a było bardzo duże zainteresowanie tym tematem. Tak, bo powiedzmy sobie tak naprawdę do momentu chyba jak Trump nie przyszedł, to tak mało się interesowano, że Chiny mają taką olbrzymią nadwyżkę tak naprawdę z każdym. Oprócz Rosji. Teraz sytuację mamy w Rosji taką specyficzną, że w końcu może się i nawet w Rosji pojawić. Natomiast no do tej pory, czy z Europą Zachodnią, czy Stanami, no to ta nadwyżka chińska, czyli więcej oni wysyłali niż ściągali, no można powiedzieć, no prawie z każdym krajem występowała, tak?
I do Trumpa nikt się tym tak mocno nie przejmował, nie interesował. On pierwszy zaczął poruszać te tematy gospodarcze i to w mojej ocenie było bardzo pozytywne. Patrząc z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, żeby też była jasność, ja akurat jego prezydenturę źle oceniam, natomiast te aspekty gospodarcze w wielu elementach oceniam bardzo pozytywnie. Znowuż patrząc z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, nie Polski czy Unii Europejskiej. Natomiast widzimy, że jest ta kontynuacja, co powiedziałaś, i to jest zaskoczeniem. Dla mnie na przykład osobiście było, bo na początku Biden mówił o takiej odwilży nawet w stosunku do Chin, o zniesieniu pewnych restrykcji. Okazało się, że te restrykcje w mojej ocenie się pogłębiły, jeżeli spojrzy się na takie twarde wskaźniki. I jeszcze dodatkowo Europa zaczyna się do tego, tak jak mówisz, dołączać. A więc mówisz, że to jest być może przełomowy rok. Być może, no, ale no mamy taką sytuację, że ta nadwyżka USA-Chiny prawdopodobnie spadnie przynajmniej o połowę, tak? No to jest bardzo dużo. To, o czym mówiłem, o tym rekordzie wymiany, to chodziło mi o wymianę gospodarczą, a nie o różnicę między nimi, więc tutaj nie wiem. A to jest też związane z tym, tak? No jest tak, ale to zobaczymy, nie? W tamtym roku to tak czytałem, że był rekord prawie tam $700 miliardów wzajemnej wymiany handlowej, więc do tego się odnosiłem. Druga rzecz, to co mówił kapitan na temat tych problemów powodzi i problemów takich typowo, jeśli chodzi o naturę, to akurat to jest całkiem typowe w Chinach. Co roku są jakieś powodzie, także to jest jakby standard, tak jakby u nas, nie wiem, burza była akurat, tak? Też bywają burze, więc tam powodzie co roku jest jakaś mniejsza, większa. Czytałem, że 1 milion osób przesiedlono, to nie jest jakoś tak dużo. Oczywiście są straty, ale sobie z tym poradzą. Jeśli chodzi o żywność, to nie wiem jak z ryżem i nie wiem czy ryż był w to wliczony, ale czytałem taką analizę, że Chińczycy są dobrze przygotowani, mają dużo zboża przechowywanego, które wystarczyłoby im na 18 miesięcy. Więc tak jak będą mieli jakieś skupowali zboże przez ostatnie 3 sezony. Też, oczywiście, tak. Więc do takich danych dotarłem. Też mnie zaskoczyły, że aż na tyle miesięcy byliby, powiedzmy, samowystarczalni w zakresie zbóż. No w sprawie ropy też. Też największe w tym momencie. Znaczy, no tam są różne teorie spiskowe, bo oni zaczęli to wszystko skupować podczas COVID-u, a nawet na początku tego COVID-u, albo nawet przed COVID-em. Nie chcę tych teorii spiskowych gdzieś tam powielać. Natomiast zapasy, jeżeli chodzi o pszenicę, olbrzymie, jeżeli chodzi o ryż, olbrzymie, jeżeli chodzi o ropę, największe w tym momencie na świecie, nie? Tak. To jak gdyby pokazuje, że no, te teorie, że oni się do czegoś przygotowują, no może też tak być. Ja myślę, że oni działali reaktywnie ze względu na COVID i obawiali się ze zamknięcia i chcieli być na to przygotowani. A poza tym tam jest też taki, można powiedzieć, fetysz, jeśli chodzi o dostęp do żywności, właśnie też związany z rewolucją kulturalną i z wielkim głodem, więc to zawsze partia sobie stawia za główny cel i w swoich, tam właśnie w tym choć już wspominanym Dzienniku Ludowym też nie ma miesiąca, żeby nie był jakiś artykuł, że mamy tyle i tyle zboża, tak, albo wymyśliliśmy jakąś nową odmianę kukurydzy, która jest bardziej wydajna. To chyba też dzisiaj lub wczoraj czytałem właśnie o tej kukurydzy, że jest jakieś coś wymyślili, więc to jest ważne dla partii, więc ta może nie samowystarczalność, ale chociażby czasowo mieć ten dostęp stały do żywności w razie W, to jeden z priorytetów, który moim zdaniem jest często pomijany, jeśli chodzi właśnie o analizy dotyczące gospodarki chińskiej i w ogóle Chin, bo tak się uważa, że najważniejsza właśnie jest ropa, zbrojenia i tak dalej, a przecież gdyby doszło do wojny, to ktoś musi wyżywić ten naród nie mały,
a gdyby było doszło do wojny, przypuśćmy w Cieśninie, no to sporo portów byłoby zamkniętych. Tak, ja bym kontynuował wątek gospodarczy teraz, żebyśmy nie odbiegali znowu w wojnę. Omówiliśmy po kolei bezrobocie, zadłużenia, rynek nieruchomości, bilans handlowy. Mówiliśmy też troszeczkę o COVID-zie, że w sumie Chińczycy bardzo mocno się zamknęli. Nie wiem, czy chcemy rozwijać ten temat bardziej, czy przechodzimy do kolejnych. Bo mnie by interesowało teraz, pewnie tak jak widzów, co jeszcze się sypie w Chinach, a potem przeszlibyśmy, co się dobrego dzieje, bo nie jest No właśnie, tak, może że... powiedzmy, że to nie jest tak, że wszystko się zupełnie sypie. Nie, Bo więc... będzie taki efekt, że wiesz, powiedzą, że jesteśmy... Nie, ja chciałbym właśnie, żebyśmy porozmawiali też o tej drugiej stronie medalu, że to nie jest tak, że tam też się dzieją ciekawe rzeczy, nie? Ale czy coś jest jeszcze, co jest dużym problemem gospodarczym dla Chin w tym momencie, Łukaszu? Znaczy, może powiem tak, myślę, że chodzi o samowystarczalność technologiczną. To jest problem Chin i zawsze w wakacje, tak właśnie w okolicy tam sierpnia, początku sierpnia, to wierchuszka partyjna wyrusza na plażowanie do takiego kurortu Beidahe i to odbywa się co roku. Znaczy zapoczątkował właśnie to już wspomniany wcześniej przez kapitana Mao, później było to zrezygnowano z tego i wrócił do tego zwyczaju Deng Xiaoping. I już od tamtego momentu plażowanie trwa. A na czym polega to plażowanie? Jedzie się z rodziną, ale też jedzie sporo przedstawicieli partii. I oni w ciągu dnia mają, nie wiem ile czasu, to nigdy nie widziałem takich danych, ale spotykają się z różnymi ekspertami. Zaproszeni eksperci z tematu, który ich akurat Komunistyczna Partia Chin interesuje. I w tym roku, tak jak podaje agencja informacyjna Xinhua, oni sobie wymyślili taki temat właśnie związany z samowystarczalnością, jeśli chodzi o nowe technologie. I to był główny temat tych dyskusji. No to nigdy tam nie wiemy, kto był ekspertem, kto się wypowiadał, jakie z tego są wnioski wyciągane, tylko wiemy mniej więcej, jakie były tematy. I na Xinhua czytałem, że właśnie interesował ich temat technologii informacyjnych, półprzewodników, sztucznej inteligencji, lotnictwa, inżynierii mechanicznej i tego, jak rozwijać środowisko akademickie i naukowe z przemysłowym i jaką prowadzić politykę, żeby wyłapywać talenty chińskie, tak żeby one albo nie wyjeżdżały za granicę. To też nie jest, to też jest jeden z problemów Chińczyków, taki drenaż mózgów, ale właśnie, żeby te osoby zostawały w państwie i budowały gospodarkę, no i technologie chińskie. I tu widzę problem ze strony chińskiej, bo oni w swoim przekazie mówią, że sobie dobrze dają radę, tak? Ale dane co innego pokazują i to, co kupują, też co innego mówi, bo zawsze przed jakimiś sankcjami to starają się nakupować tego sprzętu, który jest sankcjonowany, ile się da. Więc to wskazywałoby na to, że chyba nie jest tak dobrze u nich, jeśli chodzi o różne technologie, szczególnie w kontekście półprzewodników i tutaj mają jeszcze sporo do zrobienia, a też sporo pieniędzy zostało przetrawionych, bo ogromne sumy są przeznaczane na ten cel, ale pieniądze czasami to nie wszystko. Był taki przypadek studentów, którzy już nie wiem ile tam wyciągnęli miliardów dolarów, chyba kilka, to nie było chyba kilkanaście, raczej kilka, na firmę, która właśnie będzie budowała jakiś tam rodzaj półprzewodnika. Tak omamili te władze prowincji, dostali te pieniądze, a później się tam po 2 latach okazało, że oni nic praktycznie nie zrobili, nie mieli żadnej technologii. To ja mam anegdotę odnośnie rosyjskich właśnie takich inżynierów, którzy wzięli kupę kasy na rozwój szybkiego pociągu i 2 lata pokazywali makietę i też się wszystko rozmyło. Więc to chyba jest normalne. Tu wiesz co, jednak myślę, że Mati, że Chińczycy mogliby się dużo nauczyć od Rosjan. Jeżeli chodzi o planowanie i
Tak. No i o I różnego szybkim pociągi rodzaju też. tutaj prototypy. Tak. A nie tak. tylko. Matia, pamiętasz temat rozbudowy linii kolejowych, na które poszło 4 miliardy dolarów? Tak. I nie wybudowano jej. Tak. Nie, nie wybudowano, znikła i trzeba od nowa wyłożyć na to pieniądze. I jeszcze dodając do tego wątku, widać, że Amerykanie zacieśniają te pętle. Coraz mamy kolejne sankcje na kolejne jakieś tam części związane właśnie z nowymi technologiami, plus dodatkowo zachęcają swoich sojuszników zachodnich do tego, żeby też nie handlowali w mniejszym albo w mniejszym stopniu to robili właśnie z Komunistyczną Partią Chin, czy w ogóle z Chińską Republiką Ludową, to na przykład ASML-u, tak? Holendrzy w pewnym momencie stali w kropce, próbowali lawirować, były wyjazdy, były spotkania. Wang Yi tam z premierem Holandii próbował coś zadziałać, ale jednak ta presja amerykańska wygrała i ASML musiał ugiąć się pod tą presją. I biorąc to biorąc pod uwagę, że właśnie temat Beidahe był taki, to wnioskuję z tego, że to jest jeden z poważniejszych problemów, przed którą stoją Chińczycy w najbliższych latach. Dobra. Jak się przebić to w nowych technologiach. To mieliśmy to co złego, a teraz pomówmy o rzeczach, które im na pewno wychodzą. Na pewno wiemy, że waluta yuan na rynku międzynarodowym rośnie w siłę. Wiemy, że wasalizują Rosję. Co jeszcze możesz opowiedzieć nam? Co im dobrego wychodzi? Ale poczekaj, bo Łukasz tak kiwnął, może się nie zgadza, bo tak Ale no to... założyłeś wasalizują, mówi, Z tym wasalizowaniem to też tak, to oczywiście bym polemizował, ale to może wrócę do tego. To, co ja widzę pozytywnego, jeśli chodzi o Chiny, to mimo wszystko, mimo że mamy ten trend z bezrobociem, to wśród młodych to ja w tej większej, starszej grupie wiekowej no nie jest tak źle, tak? Więc jest to szansa na ożywienie. Są pewne kroki podejmowane już przez państwo chińskie, żeby doszło do tego ożywienia. Są jakieś takie zalecenia dla prowincji, żeby właśnie tak przekazywali bony ludności, więc to jakoś tam pomoże w ożywieniu gospodarczym Chin. Bardzo dobrze się rozwija przemysł samochodowy i jeśli chodzi o auta elektryczne, no to Chińczycy są teraz potentatem na skalę światową. Dodatkowo na pniu budują różne fabryki baterii, najczęściej to są baterie w Europie, tak, na Węgrzech, czy no szczególnie na Węgrzech to widziałem, we Francji chyba będą też budować, mają podpisaną umowę, więc Skandynawia. i biorąc pod uwagę jeszcze politykę Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ESG i Fit for 55, to my będziemy musieli przechodzić na te elektryki, albo będą nas zmuszać do tego w pewien sposób, różnymi zachętami albo zakazami. To zresztą można zobaczyć w Warszawie. Moja znajoma ma akurat samochód elektryczny i powiedziała, że ona się nie martwi, gdzie zaparkuje, bo elektryki nie muszą płacić tam za parkingi w Warszawie. Tak? Więc jest to jakaś zachęta. Paweł, chciałeś coś dodać? Tak, bo powiedziałeś, że wróciłbym do wasalizacji, bo akurat mnie to interesuje, myślę, że wielu widzów też, bo poruszyłeś rynek motoryzacyjny, powiedziałeś, że Chiny nie zwasalizowały Rosji, ale myślę, że to jest doskonały przykład, albo inaczej, powiedziałeś, że dyskusyjny. Nie wiem jak rynek motoryzacji, Ale to jest doskonały przykład, bo w Rosji obecnie 100% to są produkty chińskie. Ja nie znam na ten moment ani jednej marki, która by nie miała komponentów chińskich w Rosji. Ani jednej. No może Kamaz, jak się bardzo uprzesz, tak? Że tam jakaś myśl rosyjska jeszcze techniczna została. I resztka ukradzionych faktur. No i co ty na to?
Znaczy, troszkę Rosjanie to są w takiej przez wojnę w pułapce, że no, chyba BMW. W czarnej są, w czarnej. Tak, BMW nie kupią, no to trzeba kupić jakiegoś BID albo jakąś inną chińską markę, bo po prostu to akurat jest, no to teraz robimy modę na to. Ale by chętnie pojeździli Mercedesami. Tak myślę, tak jak rozumiem Rosjan, to oni lubią te zachodnie rzeczy, zresztą też lubią te europejskie Japońskie. kurorty różne i Tak. Tą dekadencję. tak. No ale wiesz, no teraz wygląda tak, że no tutaj mamy, jeżeli popatrzymy teraz już poważnie, segment po segmencie w Rosji, no to dominacja ta chińska no jest olbrzymia. Tak, Ponad to połowa rynek rzeczy motoryzacji ściąganych. jest tak najbardziej, że tak powiem, oczywiście wyolbrzymiony, no bo tam mamy 100%. Natomiast no jeżeli popatrzymy na inne segmenty, No, wystarczy Może powiedzieć, że 100% import nie ma, ale rośnie. 50%, nie? Jest wszystkiego, co Rosja sprowadza w tym momencie. no to i te 50 jest z Chin, produkty nie? gotowe, tak? Tak. Gdzie w tym momencie Chiny to jest numer 1, jeżeli chodzi o sprowadzanie zarówno na rynek detaliczny i to jest pół biedy, ale na rynek również ten taki biznesowy i komponentowy i tak dalej, i tak dalej. No i o czym my wielokrotnie mówimy, największym problemem obecnie dla Rosji to jest to, że produkty gotowe chińskie wypierają te rosyjskie, bo są lepsze i tańsze. To ja mam dla Nam was się często ciekawostkę. też kojarzy, że chińskie to takie badziewie, tak? I właśnie powiedzmy coś pozytywnego, bo wydaje się, że Chińczycy sporo przeszli od takiego powiedzmy chińskiego badziewia do dobrej jakości produktów. Słuchajcie, mam dla was informację z dzisiaj. Ukraina wprowadziła AliExpress na listę firm wspierających wojnę ze względu na to, że tak dużo poprzez AliExpress jest sprowadzanych Elektroniki. Elektroniki. Tak. Między innymi też dronów. Tak. No i to No to- pokazuje też, jak bardzo uzależniona jest Rosja od Chin, nawet od tego elementu, ze względu na to, że gdyby nie Chińczycy, są odcięci od tego rodzaju sprzętu. Nie? No też powiedzmy Ja z obecnie rzeczy w Rosji pozytywnych AliExpress to jest chińskich numer coś 1, dorzucę. tak? U nas Tak. mamy jakieś Ja tam dorzucę- Allegro, jakieś inne, a u nich po prostu jest AliExpress i te rodzime powiedzmy platformy Yandexowe i nie tylko, no są daleko w tyle. Ja wam dorzucę jeszcze jedną rzecz. Chiny są w stanie produkować największą liczbę statków, które, no bądźmy szczerzy, wożą mnóstwo rzeczy po oceanach. I to już mówimy o najróżniejszych. Nie tylko te masowce, nie tylko kontenerowce, ale również specjalistyczne, chemikaliowce, tankowce i tak dalej. I to potrafią budować w tempie, jakie no Amerykanie to chyba kojarzyć mogą tylko z czasami II wojny światowej, jak była taka potrzeba, żeby zwiększyć maksymalnie poprzez modułowość produkcję tego wszystkiego. Ale to się tylko, przełożyło. Maciek, tylko ci na chwilę przerwę, bo to akurat tak pamiętam takie dane, że Chińczycy produkują 96% światowych kontenerów transportowych, 80% światowych żurawi, tak, które tam właśnie są używane przy statkach i połączenia tam statkiem z lądem, tak? I 7 największych z 10 najbardziej ruchliwych portów na świecie. Oprócz tego stworzyli firmy od zarządzania portami, czy to one szły poprzez Singapur, czy przez Hongkong, ale naprawdę bardzo mocno powchodziły w zarządzanie infrastrukturą portową w świecie i to jest też bardzo ważny przyczółek ich zarówno polityki, dyplomacji, jak i gospodarki. Ale wracając jeszcze do samych statków. Oprócz statków, to co w tej chwili produkują, no w szalonym jak na standardy świata zachodniego tempie, to są okręty. Okręty wojenne różnego typu, bo już przekroczyli liczbą okrętów flotę amerykańską, natomiast potencjałem ewidentnie jeszcze nie, ale nie wszystko jest świat zachodu w stanie zidentyfikować, bo o tym uzbrojeniu, które wprowadzili do tych okrętów, a zwłaszcza o wyposażeniu elektronicznym, niewiele jest wiadomo. To ja mam Więc od razu jest pytanie. Mam od razu pytanie, Mhm. bo wczoraj chyba czytałem na Twitterze, że się chwalili, że opracowali jakiś przełom w technologii laserowej. Czy coś wiecie?
Było właśnie test na okręcie jakimś. Od jakiegoś czasu robili testy jako broń przeciwlotnicza lub przeciwrakietowa do zwalczania i chodziło o to, żeby był kompromis pomiędzy gabarytami, wymaganiami zapotrzebowania na moc, a i tak tylko okręty są w stanie taką moc podać do tego lasera, oraz skuteczności. I to jest taki wyścig zarówno pomiędzy Stanami, Chinami w tym zakresie, i oni są chyba, te dwie pary są najbardziej do przodu względem pozostałej, a jeszcze Izrael bardzo, bardzo dobrze sobie radzi, względem pozostałej reszty świata. I no nie znam wyników tego, ale tu, jeżeli chodzi o hipersoniki oraz lasery montowane na okrętach, Chińczycy są zdecydowanie w topie światowym. To ja wrzucę tu taką wam łyżkę dziegciu, bo to wszystko fajnie wygląda, tylko jest jeden problem, że od momentu... Znaczy wszyscy się spodziewali, że ten rok będzie takim przełomowym, po tym COVID-zie tam w ogóle cuda w tych Chinach nastąpią, wielkie odbicie, Chińczycy tak samo to sprzedawali, ale spójrzmy sobie na produkcję stali, bo ona gdzieś jest kluczowa i dla tych okrętów, no i dla uzbrojenia i tak dalej. Chiny cały czas mają problemy, żeby zwiększyć tą produkcję od momentu covidowych. To co robią, no to w tym momencie no wchodzą gdzieś na to, co mieli powiedzmy ileś, no 3 lata temu. Natomiast no nie ma tych wzrostów, które widzieliśmy tak naprawdę przez ostatnie 20 lat. Można powiedzieć, że od momentu covidu jest takie, jak spojrzycie sobie na wykres czy na coś, jest takie dosyć silne wypłaszczenie. No i tu są różne dyskusje, tak? Dlaczego właśnie? Bo ta produkcja stali bardzo często pokazuje tak naprawdę, szczególnie w Chinach, czy jest taki faktyczny wzrost produktu krajowego brutto. No bo ta stal jest używana i zarówno w tych nieruchomościach, jak i do tego eksportu, no do wielu, wielu rzeczy. I wielu tych ekspertów wskazuje, że to wypłaszczenie na stali, na produkcji stali pokazuje, że jest problem. Że jest problem i że ten problem no na razie nie jest rozwiązany. Zobaczymy oczywiście i wydaje się, że w tym roku oni jeszcze tego nie rozwiążą. Zobaczymy, jak będzie w następnym roku. Natomiast bez rozwiązania tego problemu, bo tam jest jak gdyby wiele problemów. Jedna, że nie mają takiego zapotrzebowania, druga, że mają te problemy też, pojawiają się może nie technologiczne, ale skalowalności tego, kosztów i tak dalej. No moglibyśmy pewnie jakiś osobny materiał na ten temat zrobić. A więc, no tak. No, ciekawe informacje, jeśli chodzi o stali. Nigdy tak nie badałem akurat gospodarki. Wiesz, to jest bardzo często element, na przykład można spojrzeć na Rosję, w którym momencie jest, bo też się mówi tam, a teraz tam PKB, zbrojenia, spójrzmy jak oni mają zapotrzebowanie na stal, jak to wygląda, no to wtedy też pokażę, jak ich powiedzmy te pseudoplany są realizowane, tak? No bo jeżeli się okaże, że ten wzrost na stali nie jest tak duży, jak oni deklarują produkcję uzbrojenia, no to wiesz, no bez tej stali, no to nie wyprodukujesz ani tych czołgów, ani tych samolotów, ani nawet tej broni strzeleckiej, tak? Ja przypomnę stare porównanie mówiące o potencjałach II Rzeczpospolitej oraz Niemiec hitlerowskich, bo ktoś miał sen, że Polska mogłaby się obronić. No i wtedy ktoś wyciąga dane twarde i było. Produkcja surówki stalowej w Polsce wtedy 1,5 miliona ton versus 10,5 miliona Dokładnie. ton surówki Prawda. stalowej w Niemczech. I to zamykało dyskusję. Ale to zamknęło też naszą dyskusję, czy my kończymy? Nie, Wiecie- to był tylko wiecie- przykład tak, tego, tak, kapitan jak tak bardzo wiecie, też to tak pokazuje próbowano, jeśli gospodarki chodzi- stanu. Byli tacy eksperci, którzy próbowali właśnie tam, ile betonu było wylane, Ameryka, Chiny, i z tego też wnioski wyciągano, że Chiny to już 100 lat do przodu są. No wiesz, no Chodzi ci o ten sporo w tym beton? nieruchomość, ale wiesz, ten zastój właśnie na stali pokazuje, wiesz, kilka tych czynników, tak? Problem w nieruchomości, problem w eksporcie, no w wielu jak gdyby aspektach, tak? To jest taki bardziej, moim zdaniem, produkcja stali będzie bardziej wiarygodnym wskaźnikiem niż te oficjalne PKB, które w przypadku Chin można sobie wsadzić w 4 litery, tak? Ja jeszcze- A ja Tak jeszcze jak w propos przypadku tego betonu Rosji, tak? coś No bo to dorzucę. podobnie.
Łukasz, weź pod uwagę, że te miliony ton betonu trafiły na te wyspy sporne na Morzu Południowochińskim, tak jak Spratly, czy jakieś tam paraselskie, i one tworzyły te sztuczne wyspy, które przetworzyli potem, rozbudowując to na bazy wojskowe, Znowu odkryto lądowiska. kolejną lotniska. jakąś bazę tam A w tak, pobliżu ale Chin. znacząca część tego wszystkiego właśnie się powoli zaczyna przełamywać, zanurzać, bo ktoś gdzieś na czymś przyoszczędził. I te miliony ton betonu pójdą sobie w ocean. Wiecie, jeszcze bym chciał tylko znaczy nie, może nie tylko zobaczymy, ale jeszcze jedną dodać rzecz pozytywną, jeśli chodzi o Chiny, i to może nie w kontekście gospodarczym, ale jeśli chodzi o całkiem zręczną, moim zdaniem, politykę zagraniczną, którą prowadzą. W szczególności, może na razie nie będę poruszał wątku europejskiego, ale tak zwanego globalnego południa, bo właśnie globalne południe, czyli głównie te państwa biedniejsze lub mniej zamożne, nie nazywane Zachodem, czyli Afryka, Ameryka Południowa. To jeszcze też w Azji to też jest podobne myślenie, na przykład jeśli chodzi o konflikt czy wojnę na Ukrainie, znaczy też jest inny wątek. I jest bardzo duża aktywność ministra spraw zagranicznych, no teraz była zmiana, ale wcześniejszego też, bo to był tak podwójny minister spraw zagranicznych, teraz został już tylko jeden. Ale to się po prostu wiąże tam ze strukturą partyjną. W każdym razie oni są bardzo aktywni i wydają też dużo dokumentów, które tak pasują właśnie globalnemu południu, i oni zaczynają później mówić językiem chińskim na tematy spraw międzynarodowych. A oczywiście pomiędzy ładnymi słówkami typu jesteśmy za suwerennością terytorialną wszystkich narodów, że powinien zapanować pokój, nie można interweniować w innych państwach, nie można zmieniać tych rządów danego państwa i tak dalej. Oczywiście też są jakieś takie wątki, zawsze jakiś wątek musi być antyamerykański, najczęściej nie wprost, ale tak jakby każdy się domyśla, o kogo chodzi. I globalne południe zaczyna mówić tym językiem właśnie Chin, że słuchajcie, no to my musimy się przeciwstawić temu Zachodowi, no bo zobaczcie, co oni wyprawiają, tak? A poza tym my mamy takie zaszłości z nimi i wiemy, że to nie są good guys. Więc ta polityka jest bardzo zręczna. My w Instytucie Nowej Europy, ja jeszcze tego nigdzie nie publikowałem, muszę przygotować, ale zbieramy takie informacje dotyczące wyjazdów różnych przedstawicieli partyjnych i chcę sobie zrobić analizę za jakiś czas na ten temat, gdzie oni jeżdżą, ale widać, że sporo Afryki. No, Europy też, bo próbują lawirować i próbują przebić się przez Amerykanów, tak aby jednak Unia Europejska albo ci główni przedstawiciele, czyli Niemcy, Francja, no jednak nie przyjęli tych propozycji amerykańskich, ruszamy przeciwko Chinom, tylko byli bardziej ustabilizowani, jeśli o to chodzi, i zachowawczy, tak. Moim zdaniem, to jeśli w kontekście europejskim to się udaje tylko na niektórych kierunkach, ale jeśli chodzi o globalne południe, to zdecydowanie Chińczykom idzie to bardzo dobrze. Ja teraz mam takie małe wtrącenie w trakcie, bo chciałbym prosić widzów na kanale, żeby dali znać, kto z Was w ogóle nie zagląda na czat, a kto tylko i wyłącznie ogląda. Napiszcie coś na czacie, bo chcielibyśmy odpowiednio móc dobierać pewne rzeczy, sposoby działania, interakcji z Wami. I ta informacja dla moich modów bardzo by się przydała. Dziękuję. Dobrze, halo. Czy jakieś pytania dodatkowe? Teraz mamy milczeć? Maciek? Łukasz? W żadnym wypadku, ja tylko zrobiłem małe wtrącenie. I się zdziwiłem, taka cisza zapadła. Chciałem przejść na czat, bo już takie są prośby. To... Nie, na czacie to są tylko dodatkowe pytania do Ciebie możliwe. Tu jest prośba o kanapę, nie mamy kanapy, a więc Wam nie pokażemy. Nie wiem, o co chodzi.
Jeżeli nas słuchacie z wanny, no to fajnie. Też bym siebie posłuchał z wanny. Ciebie nie słychać. Oczywiście, Marcin. jeśli będą jakieś pytania później, może w komentarzach, to ja chętnie odpowiem na. Ja próbuję zadać pytanie, ale zapomniałem, że wyłączyłem sobie mikrofon. Pytanie było do ciebie, Łukasz, kilkanaście minut temu. Okej. Jak oceniasz realną populację w Chinach? Bo o tym też się mówi, że O, to dobre nie pytanie. jest dokładnie tyle, ile ma być. Nie? No tak, bo Chińczycy też stawiali sobie jako jeden z głównych celów, że no, to będzie najliczniejszy naród, tak? No, tu India ich wyprzedziły. Tak mówi się, że rok temu czy 2 lata temu już Indie wyprzedziły Chińczyków, jeśli chodzi o populację. I moim zdaniem jest tam coś nie tak w tych statystykach. Tu też polecam Ariela Drabińskiego, bo on kilka nagrań na ten temat przygotował Tak, jak najbardziej. i cytował chińskich ekspertów, którzy liczyli innymi sposobami tą ludność chińską, między innymi za pomocą tego, ile szczepionek zostało tam na przykład wydanych w danym miejscu, użytych. No i trochę się nie zgadzało to z liczbą populacji Chin. I to też jest jeden z problemów Chińczyków. Zobaczmy, jak oni szybko przeszli z polityki, znaczy z polityki jednego dziecka na 2 to tak szybko nie przeszli, ale już z 2 na 3 to tam chyba 3-4 lata minęły i oni już przeszli, okej, 2 nie działa, to może 3. Tak? Ale Łukasz, wiesz co, powiedzmy sobie, z czym jest problem, bo problem nie... Znaczy, oprócz tego, że jest faktycznie problem, to... Bo ktoś się może zastanawiać, no państwo totalitarne, jaki oni mają problem, żeby to policzyć i podać? Raczej nie chcą. Mają. Słucham? Nie, mają. Jeśli to Jako podzielić państwa na... totalitarne są w stanie złapać każdą informację tego typu statystyczną. A, okej, dobrze, no Dlaczego, to... Paweł, uważasz, że nie są w stanie, że po prostu są niewydolni, czy z innych Nie, powodów? wiesz co, bo to wynika jak gdyby z migracji ludności i z tego zauważ, że masz sporo tych ludzi, którzy... oni mają to takie swoje chińskie jakieś powiedzenie na tych ludzi, co przyjeżdżają do miast i oni tam sobie koczują po 10, tak? Którzy troszeczkę w tym momencie są poza jak gdyby systemem, nie? No tak, to są właśnie ci, którzy nie mają huko danego miejsca, tak? I oni No, są jakby no. zarejestrowani tam w swojej wiosce, a tutaj Tak. są... po I oni prostu- teoretycznie według prawa liczone są w wiosce, a ich po prostu tam fizycznie nie ma. Tak, a więc mamy tego typu sytuacje i wydaje mi się również, żeby wiesz, były też takie przypadki, pamiętajmy, no one może mniej mają znaczenie, natomiast no te przypadki, że te dzieci gdzieś, no bo o co tam chodzi też w Chinach, tak, to powiedzmy sobie, no tam mamy cały czas tą, szczególnie jak było to jedno dziecko, no to wszyscy rodzice chcieli mieć chłopców. Jeżeli była dziewczynka, to jeżeli mieliśmy obiekty, powiedzmy, tej chińskiej głubinki, tak to nazwijmy, czyli te wiązki chińskie, no to te dziewczynki były najczęściej topione. Albo I aborcja. były albo była aborcja, tak? Ale wiesz, aborcja nie zawsze... Był moment, że ona było łatwiej, natomiast no potem też było trudniej, były często inne metody. Tak. A więc no tutaj też mieliśmy tego typu rzeczy. No i teraz no to jest jakieś tam doświadczenie przez ostatnie, no nie wiem, 60-70 lat. Teraz państwo powiedziało, ok, możecie mieć 2 i 3 nawet, tak jak ty mówisz, bo to szybko. Natomiast no nadal ci rodzice już się przyzwyczaili w ogóle do pewnego tego modelu, że mają to jedno dziecko i to najlepiej, żeby był chłopiec. Natomiast też powiedzmy, no jaką mamy dysproporcję pomiędzy chłopcami a dziewczynkami, tak, czyli pomiędzy mężczyznami a kobietami. To chyba jest największy kraj, gdzie jest tak duża dysproporcja. No jest wręcz import panien młodych z Korei Północnej. No, nie tylko, też Nie tylko. z Azji Południowo-Wschodniej. A możecie przytoczyć te liczby, bo ja pamiętam, że to było chyba 57-43 jakiś czas temu, ale nie jestem pewien, czy to jest aktualne albo czy dobrze pamiętam.
Wiesz co, mówi się, że 4:6, tak? Natomiast musiałbym sprawdzić w tym momencie. Bo ja No to akurat- 57,43 to jest 4:6 plus minus. No. To dobrze pamiętałem. To wyobraźcie sobie te miliony mężczyzn, którzy nigdy nie będą mieli dla siebie partnerki. Jakie to musi być frustrujące też i społecznie degenerujące. Ale są tam w Chinach plemiona, w których jest matriarchat i jedna kobieta ma więcej niż jednego męża jako sposób kulturowy na funkcjonowanie. Może się rozszerzać. No ale nie jest to powszechne. Nie jest powszechne. Tak. No nie jest. Powiedziałem, są plemiona. I też jak gdyby jakby to nazwać, no mamy też takie, wiesz, tam ten model chiński jest jednak taki prorodzinny, tak? No nie ma tak jak powiedzmy w Europie Zachodniej modelu, że jest singiel i ten singiel sobie tam spokojnie może żyć. No tutaj ta rodzina chińska no będzie robiła bardzo duże naciski, żeby to jakoś uregulować, tak? I w stosunku i do panien, jak i do kawalerów. Nie? Ale panna każda No, znajdzie właśnie kawalera, ale kawaler nie znajdzie panny. Nie? Będą No, o tym miliony mówię, ludzi. tak. To... I słuchajcie, No czy i ta pamiętaj jeszcze jedną wojna rzecz, że w nie Chinach reguluje, nie? żebyś na przykład znalazł tą żonę, no to jest istotne, ile zarabiasz, kim jesteś, w jakim poziomie jesteś tej hierarchii. Masz właśnie te dziesiątki, tysiące tych młodych mężczyzn, które próbują przybyć do tych miast i coś osiągnąć, tak? No i się okazuje, że część nie osiąga i to jest też problemem, który powoduje, że mamy dosyć dużo też samobójstw. No to pozytywne, kurczę, weszliśmy w Coś pozytywne miałem dodać rewiry. do tych No. informacji, jeśli chodzi o populację. Znaczy, jakby jednym ze sposobów mogłoby być liczenie też tego, jaki jest ruch transportowy podczas świąt różnych chińskich. Tak. Wtedy zjeżdżają całe rodziny i to czasami jest tam dwa razy w roku taki moment, gdzie wszyscy się spotykają, bo inaczej pan czy pani pracują w fabryce i tam pracują 6 dni w tygodniu, 7 czasami i nie wracają do swojego domu, tak? Także oni wracają tylko na święta, więc to byłby jeden sposób liczenia. Druga rzecz, ostatnio też podano statystyki, jeśli chodzi o dzietność, to wyszło tam 1,09, jakoś tak, bardzo, bardzo niski wskaźnik chińskich. No i zaczęto na chińskim Twitterze, na Weibo pisać i ludzie pisali, dlaczego jest taki niski wskaźnik. Oczywiście zaraz powiem, co pisali, ale po pewnym czasie partia tam zablokowała temat i skończył się temat, nie ma o czym rozmawiać. O czym oni mówili? Jest bardzo wysoki koszt edukacji dzieci, bo jeśli będziesz miał jednego dzieciaka, a nawet 2, no to jednak ta rodzina musi być bogata, żeby go odpowiednio wykształcić. Takich rodzin aż tyle nie ma. Tak. Zmienił się model rodziny na 2+1, bo jest po prostu wygodniejszy. Już się ludzie do tego przyzwyczaili, bo mogą więcej zainwestować w jedną osobę. Więc nie widzą tego potrzeby, żeby była 2 dzieci. Też były jakieś różne interwencje ze strony Chin, na przykład były bardzo popularne korepetycje po szkole. To był ogromny sektor chińskiej gospodarki. Jak u nas. No i zakazano tego, że powiedzieli, że dzieci się za dużo uczą, to prowadzi do różnych problemów, zamykamy ten temat. Ale wiadomo, no pokątnie na pewno jest tam interes prowadzony, bo gdyby było inaczej, to bezrobocie byłoby dużo większe, tak? Robi się to jakimiś innymi sposobami, nie przez streamingi, może na żywo. Inne są na to sposoby, bo tam wtedy chodziło głównie o takie streamingowe lekcje. Więc generalnie można powiedzieć, że koszty życia są tak duże, że no, rodziny nie decydują się na więcej dzieci. I tak Chińczycy wprost mówili.
Dobra, panowie, to ja mam jeszcze jeden temat, jedno pytanie, ale zanim go zadam, to Paweł mi wysłał prywatnie informacje odnośnie tej stali. Ja bym wrzucił wam tylko ten wykres, A żebyście wiesz co, ale to spojrzeli. pokaż, bo tylko pokazałeś zeszły rok i ten rok, że tu faktycznie jakbyś pokazał na Mhm. przełomie 25 lat, bo tam powiedzmy to byłoby bardziej Okej, miarodajne, że... ale ci nie bo w tym- pokażę, bo bym musiał znowu go przerobić i to No. potrwa kilka minut. Chyba że zaraz wejdę i to będę robił. Natomiast zadam wam pytanie jeszcze następne. Odnośnie kontroli społecznej, cyfrowej takiej kontroli i tak dalej, bo Chiny w tym też A ja elemencie miałem inne przodują. pytanie. No to Może zaczekasz bardziej na ciekawe. swoje. Nie, zaczekasz. Łukaszu. jakbyś- Dobrze, jeśli chodzi o kontrolę cyfrową, to tak, polecam teksty Pauliny Uznańskiej, teraz z Ośrodka Studiów Wschodnich, a wcześniej w jednym z takich departamentów, nazwijmy to, zajmujących się Azją w Akademii Sztuki Wojennej. I ona się zajmuje tym tematem dosyć szczegółowo i pisze też o dokumentach partyjnych, jakie są tam, są aktualnie przygotowywane albo jakie już tam zostały opracowane. U nas w Europie ten wątek jakoś tak został bardzo rozbuchany, mówiąc o to, że jest jakaś taka wielka kontrola, wielki brat, który tam zabrania. To były testy na razie na poziomie miast, czy jakichś tam poszczególnych, znaczy na całych prowincjach nie, raczej w mniejszych prowincjach to tak, ale nie, jakichś dużych to nie. I testowano różne rozwiązania, ale to jest bardzo typowe dla Chin, że oni nie wprowadzają zmian globalnie na cały kraj, takich poważnych, tylko sobie testują. Ok, zobaczymy, co z tego będzie. A tu jakiś system punktowy, to zobaczymy, jak ludzie na to reagują i tak dalej. To może będziemy wprowadzać globalnie ten system, ale nie widzę na razie takiego, nie widzę też potrzeby ze strony Komunistycznej Partii Chin, żeby oni taki system wprowadzali globalnie, bo i tak miasta Ale są globalnie masz na zakomunikowane. myśli w całym kraju, W całym kraju, tak. W całym kraju. bo on już jest Bo i działa. mają pewną, mają pewną kontrolę na przykład nad, jeśli chodzi o aplikacje, tak? To oczywiście mają. W miastach, jeśli chodzi o kamery, też obserwacja też jest. To Oczywiście też, rozpoznawanie twarzy na przykład. Nie? tak, był taki performance jednego z Chińczyków, chyba bodajże to w Szanghaju zrobił, próbował przejść tam ileś, tam chyba kilometr, żeby nie był umieszczony na żadnej kamerze, to mu tam zajęło parę godzin. I po prostu on pokazał, że no zobaczcie, co się dzieje. Tak? No, chyba tam się nim zajęli. Już nie pamiętam, jaka tam była jego historia, ale czytałem takie opracowania. Więc moim zdaniem no, jest oczywiście jakiś poziom kontroli, tak nazwijmy, ale to jeszcze jeśli chodzi o system punktowy, to on jest w rozsypce i on jest tylko w wybranych punktach w Chinach stosowany jako Możesz test. opowiedzieć dwa słowa o tym systemie punktowym dla ludzi, którzy nie wiedzą o co Tak, chodzi? przykładowo mamy taki system punktowy, gdzie za dobre zachowania dostajesz punkty dodatnie, za negatywne ujemne. Na przykład przechodzisz na czerwonym świetle, dostajesz ileś tam minus punktów. Pomagasz w jakimś domu starców, wolontariat plus. I Spluniesz na ulicy, minus. tak. Takie rzeczy to I wyłapuje. potem na przykład jeśli zejdziesz poniżej jakiegoś poziomu, to nie Tracisz możesz przywilej. jechać metrem. Na przykład, tak, bo jesteś niebezpieczny potencjalnie. Dla To jest ludzi, minimum, którzy skala chcą minimum. Dla ludzi, którzy Jeszcze chcą wyższy rozwinąć skala ten może być. temat, to można obejrzeć sobie odcinek Czarnego Lustra, jeden z których sezonów Tak. było tam tak jakby rozwinięcie tego tematu, który w tym momencie testują w Chinach. Tak, i tak jak mówię, u nas na zachodzie bardzo to rozbuchano, że Chińczycy jakiś model totalitarny wprowadzają, ale tak jak mówię, to tylko było punktowo wprowadzane. Nie wiem, jaka będzie dalej. Trudno mi też powiedzieć, czy oni to będą wprowadzać, na jakim poziomie. Ale Na jeśli tą chodzi chwilę o oni to kontrolę, to nie mają wprowadzili. jakichś takich dużych problemów. A na tą chwilę to oni sprawdzili to głównie we wszystkich systemach związanych z przemieszczaniem się masowym. Lotniska, dworce kolejowe, autobusowe i tak dalej. I tamten system scoringu funkcjonuje i wyłapuje. I oni kontrolują ich zdolności do przemieszczania się poprzez ograniczanie.
Tak, To jeszcze, takie rzeczy jeśli jak chodzi scoring. właśnie o ten system scoringu, jak dobrze powiedziałeś, Maciej, to początkowo to on miał być stosowany głównie do przedsiębiorstw i też tak jest, tak, że przedsiębiorstwa, po prostu to miał być system, który pokazywał, że nie wiem, nie inwestujcie, nie pracujcie w danym miejscu, bo no, ma słaby scoring, tak. Ale wymyślono, że może to przenieść na ludzi jako pewien proces też mobilizacji ludności, żeby jakoś, też myślę, że to jest jeden z powodów, żeby mobilizować ludzi do dobrych zachowań i jakiejś takiej współpracy. Okej, to Paweł, miałeś swoje pytanie, więc zadaj swoje pytanie, a ja wrzucam jeszcze ten wykres produkcji stali na przestrzeni ostatnich lat. Tak, Wygląda myślę, tak. że to jest tak. To pokazuje. No jeszcze jakbyś dał jeszcze wcześniej, byłoby pokazane właśnie jak oni rośli, tak? I ten wzrost gospodarczy faktycznie od tych lat 90. był, natomiast no to już też pokazuje tak, że no tu no jest problem, tak? Cały czas nie mamy tego odbicia takiego silnego, które było Dobra. wcześniej. I pytanie twoje. Nie, już nie chcę. Czyli co, panowie, kończymy? Zbliżamy się do 2 godzin? Tak, 2 Tak, godziny. ja jeszcze mam całkiem pytanie ciekawie. tutaj. Tutaj prosicie o ankietę, ja mam dla was pytanie i nowy w sumie temat. Ostatni. Taki na koniec. Według Aleksandra Łukaszenki na kilka dni lub dzień przed wybuchem działań wojennych Władimir Putin prosił prezydenta Białorusi, aby zasłonił go, gdyby coś się stało. No i krótka wypowiedź, co o tym sądzicie? Zaraz, mógłbyś powtórzyć, kto kogo zasłonić? Przepraszam za mój głos. Według Aleksandra Łukaszenki na kilka dni lub dzień przed wybuchem działań wojennych na Ukrainie Władimir Putin poprosił prezydenta Białorusi, aby zasłonił go, gdyby coś się stało. Aha, że ma być jego bodyguardem. Albo to ma dotyczyć całej Białorusi jako parawanu. No Kontekst, dobra, mogę wam szerszy dalej kontekst przytoczyć. wypowiedzi. Myślałem, że czytaliście to. Tak, nie, szerszy My kontekst nigdy wypowiedzi nie potrzebny. rozmawialiśmy o tym, że Rosja podejmie jakiekolwiek działania przeciw Ukrainie. Jedyna rzecz, na kilka dni lub na dzień, nie pamiętam, spotkaliśmy się. Powiedział mi dosłownie: słuchaj, Sasza, jeśli nie daj Boże coś się stanie, przykryj mnie, proszę. Powiedział Aleksander Łukaszenka w wywiadzie dla dziennikarki Diany Panczenko opublikowane na kanale YouTube. Prezydent Białorusi również zaznaczył, że oddziały armii rosyjskiej na początku operacji wojskowej weszły na terytorium Ukrainy z terytorium jego kraju. Według niego wojska przekroczyły granicę w rejonie Czarnobyla. Według Łukaszenki cele Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej na Ukrainie zostały już całkowicie zasadniczo zrealizowane. Czyli co? No, ewidentnie zmienił mu ktoś oprogramowanie i chciałby, żeby to się skończyło. Chciałby, żeby się skończyło, bo jeżeli teraz reszta krajów sąsiadujących, kraje bałtyckie i my odetniemy go 28 od przejść granicznych i od naszych granic, jeżeli chodzi o handel i komunikację, to będzie leżał, kwiczał, robił pod siebie. A przypomnijmy, że ma być spotkanie i o tym się mówi 28. szeroko, że zarówno Litwa jest za tym, jak i szczególnie polski rząd, no bo wybory się moim zdaniem zbliżają i myślę, że to będzie dobry motyw. A Litwini są równie nastawieni na to, żeby zamknąć te granice. I tu pytanie mam do Łukasza. Ja mam pytanie Ziemi. do Łukasza w związku z tym, jak to się odbije na handlu chińskim z Europą? Ale jaka Chodzi o sytuacja? pas i szlak. Zamknięcie całkowicie granic z Białorusią. Chodzi o Ewentualnie. tranzyt kolejowy. To znaczy, jak ja przypatrzyłem różne dane, statystyki dotyczące pasza i szlaka, to już nawet bez tego zamknięcia granicy, to już mamy spadki między przewozem właśnie kontenerowców między Chinami a Europą, a Chinami. Na przykład między styczniem a majem 2023 roku ten tonaż tego transportu z nowego jedwabnego szlaku spadł rok do roku o 45%. Także widzimy, Miłe. tak, a wolumen eksportowych produktów, znaczy wartość tak zmalała o 82%.
No, z drugiej strony lepiej to wygląda jak z tym transportem Chin do Europy, tam tylko spadło o 15%, ale też widzę trend, że jest więcej bardziej wysyłane do Rosji, a już mniej do Europy generalnie, jeśli chodzi o jedwabny szlak. I inna kwestia, że nowy jedwabny szlak, to ja uważam, że to jest temat, który był tak bardzo nagrzany i myśleliśmy, że my nie wiadomo jaki handel zrobimy z Chińczykami dzięki temu, a na koniec dnia to wychodzi, że to jest 5% handlu Europy, Unii Europejskiej z Chinami. Także kiedy nawet szło na... Marginalizacja zjawiska. Tak. Więc... Ale ta idea posłużyła do tego, żeby bardzo mocno indoktrynować i wprowadzać światopoglądowo pewne rzeczy związane z Chinami, nawiązanie z tym wielu organizacji, uczelni i tak dalej. To była ścieżka dyplomacji bardziej, jak się okazuje, niż biznesu. Zgadzam się. Jestem ciekawy, bo w tym roku będzie kolejne forum Pasa i Szlaku, chyba we wrześniu. Jestem ciekawy, kto przyjedzie. To będzie też dużo mówiło o relacji Chin z państwami na świecie. Okej. Czyli co, panowie? Żegnamy się z widzami. Nie przedłużajmy. Łukasz się dzisiaj nagadał. Dziękujemy ci serdecznie. Również Bardzo było fajnie posłuchać o tym wszystkim. Zdecydowanie. Panowie, coś dodajcie. I już jesteś zaklepany za jakiś czas, że masz być znowu naszym gościem. Tak jest napisane na czacie, więc żebyś był przygotowany na to. Dobrze, bardzo dziękuję, bardzo mi miło, także możemy jakieś podjąć tematy. Nie wiem, ostatnio zacząłem sobie badać, co Chińczycy piszą o wojnie na Ukrainie, jakie z tego wyciągają wnioski. Także gdybyście byli zainteresowani, to mogę kilka słów na ten powiedzieć. Nawet Inne bardzo. tematy to piszcie w komentarzach też, jeśli macie jakieś pytania, to też proszę o komentarze. Ja staram się zawsze odpisywać na te pytania. Maćku, ja miałem zadać tobie pytanie od fanki i zapomniałem całkowicie, bo tak nam dobrze się rozmawiało. Słuchaj, 2 szybkie pytania. Bo boi się do ciebie napisać, więc napisała do mnie. Pozdrawiamy panią Karolinę. Wszyscy mówią, że pokój na Ukrainie da tylko wejście do NATO, że tylko ten krok pozwoli odstraszyć Rosję od ponownej agresji. Skoro to taki mocny gwarant, to dlaczego my się boimy wojny z Rosją, a już jesteśmy w NATO? W 2 słowach, jakbyś mógł odpowiedzieć, bo nam się czas kończy. Z jednej strony chodzi o to, że Ukraina jest państwem bezpośrednio graniczącym jak gdyby z Heartlandem, jak to niektórzy mówią, rosyjskim. Mając taki dostęp do Rosji, odległość poniżej 1000 kilometrów, jeżeli chodzi o to, gdzie można by było wystrzelić pociski rakietowe na Moskwę, to jest coś, czego Rosja nie chce tolerować. Z drugiej strony ma dużą potrzebę uzupełnienia swojej puli demograficznej przez najbliższy według nich naród, jakim byliby Ukraińcy dla nich i Białorusini, co się nie udało. Ponadto wielkie złoża surowców, jakie znajdują się na terenach, które są obecnie kontrolowane przez Rosjan, powodują, że sytuacja Ukrainy jest taka, że łatwo nie będzie z przygotowaniem Ukrainy w taki sposób, by była odporna na dalsze zakusy, które na pewno będą rosyjskie. Jedynym więc wyjściem w obszarze dyplomacji jest przyjęcie do NATO, ale warunkiem tego jest niezmiennym to, że musi być zakończona najpierw ta wojna. Nie można doprowadzić do tego, by to był konflikt zamrożony, pełzający i tym podobny. Więc wejście do NATO dla Ukrainy jest tym gwarantem. Teraz pytanie, dlaczego my nie czujemy się bezpieczni jako członek NATO wobec Rosji, która przygotowuje takie, a nie inne działania. I tu przypomnę, jakich argumentów, jakiego rodzaju broni przez ostatnie, liczmy od 2008 roku, nie mniej niż w wykonaniu Putina, stosowali oni w stosunku do krajów europejskich wchodzących w skład NATO. Używali argumentów ekonomicznych, broni energetycznej i dyplomacji oraz finansowali wszelkiego typu ruchy, które stawiały sobie za cel osłabienie jedności krajów samej Unii Europejskiej, a przez to się przekładało. Dziękujemy ci, Maćku, za te 2 słowa. I jeszcze jeden szybki temat, bo będziemy kończyć. Na czym polega dokładnie tak zwane zamknięte niebo?
operacja Zamknięte Niebo, czyli chodzi o to, aby wzbronić statkom powietrznym albo wszystkim, albo kraju konkretnego wlatywania w daną przestrzeń. To jest operacja typu Zamknięte Niebo. Może też być to nazwa jakiejś operacji szczególnej u kogoś, ale co do zasady od strony organizacyjno-taktycznej, to jest to właśnie wyznaczenie strefy, poinformowanie o tym wszystkich, zamknięcie tej przestrzeni powietrznej dla jakichkolwiek statków powietrznych i konsekwencją tego może być przez tego, kto kontroluje stan zamkniętego nieba, zestrzeliwanie wszystkiego, co wleci w taką przestrzeń. Dziękujemy serdecznie, kapitanie, za to wyjaśnienie. Pozdrawiamy Karolinę, która zadała to pytanie. Proszę się nie bać, można zadawać na Tak, Patronite na przykład, czy nie w bójcie się czacie kapitana. pytanie, nie bójcie się kapitana, on zawsze chętnie Ty coś odpowie. musiałeś ją podpuszczać za antenę. Jest bardzo przyjacielski, ogólnie taki fajny. Pamiętajcie, lajkujcie, wspierajcie, subskrybujcie, podajcie dalej. Tu było pytanie, czy Łukasz Kobierski ma Twittera. Ma Twittera pod Oczywiście tym polecamy. imieniem i nazwiskiem, nie żaden pseudonim. Więc polecamy, śledźcie Łukasza, zadawajcie mu pytania, podziękujcie mu za wizytę, a my wam dziękujemy za tą wizytę i życzymy dobrej nocy. Dokładnie. Do Dziękuję. usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Do zobaczenia.